Dzień dobry wszem i Dzień wobec dobry. wszystkim Dobry, nam dobry. i dzień dobry Państwu. Dzień Witam po dobry. kolei, zaczynając nie od siebie. Witaj Danielu, witaj Sługa Marku, uniżony. witaj Pawle, witaj Dzień Mateo. Chciałbym też Dobry. już w tym momencie móc przywitać Marcina Samsela, który ma jakieś problemy z podłączeniem się, dołączy do nas. Będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić. Szanowni Państwo, jesteśmy u progu długiego weekendu. Widać po sklepach i po nastrojach ludzi, że będzie on męczący. Wiele rzeczy się będzie działo, wiele rzeczy się będzie lało i wieloma rzeczami się będzie zagryzało. My tymczasem jednak chcemy... Ja nie wiem, o czym ty kombinujesz, ale podoba mi się twój tok myślenia. Bo my na szczęście jak zwykle na luzie. Szanowni Państwo, to, co teraz będziemy ruszać, to są tematy czy to militarne, czy geopolityczne, stąd też taki nasz sympatyczny przekrój z silnym ramieniem ekonomicznym. I od czego byśmy zaczęli? Zacznę od fajnej informacji, bo będę używał jego materiału teraz jako fajne takie resume na dzień dobry. Czyli pozdrawiam Marka Meissnera, który jak obiecał w czwartek 11, jeśli dobrze kojarzę, jest to właśnie czwartek, będzie miał czas na to, żeby w naszym live'ie wziąć udział. Myślę, że to się wszystkim spodoba. To będzie szaleństwo. A tymczasem zrobił on fajną rzecz, bo pojawiło się więcej niż jedno, nawet więcej niż dwa, takie jak gdyby przekazy o tym, o czym rozmawiał prezydent Chin, przewodniczący Xi, z prezydentem Ukrainy Zełeńskim. Więc powiem szczerze, skupiłem się na tym, co on z tego wszystkiego przetworzył, bo jeszcze swoimi kanałami dotarł do czegoś innego. I to jest fajna baza, bo to pokazuje, gdzie jest w tej chwili punkt ciężkości światowej polityki, jaki może to mieć wpływ i na kogo też wszyscy wiemy, bo rozmawiamy o tym na bieżąco. A chiński plan pokojowy, jak jakiś czas temu się ukazał, na początek był nie zwekslowany na nie przez wszystkich zasadniczo, a potem okazało się, że kropla jakoś drąży skałę. Pytanie, w którą stronę? A to, co Marek napisał, to kolejny ważny wątek dotyczący rozmowy Xi-Zełeński. Zwraca natychmiast uwagę kilka rzeczy. Rozmowa ze strony Xi wymuszona przez frakcję większej współpracy z Rosją w Komitecie Centralnym, do której należy ambasador Chin we Francji. Czy kogoś teraz dziwi to, że taką właśnie próbę w dyplomacji uczynił ambasador chiński we Francji w ostatnich dniach? Bo mnie nie dziwiło wcale, teraz jest kolejny dowód na to, dlaczego. Wbrew pozorom jego wyskok oznacza problemy dla Xi, bo ogranicza mu pole manewru. Ławka kadrowa w chińskim MSZ-cie nie jest tak krótka, by koniecznie trzeba było mianować ambasadorem w Kijowie Li Hu, znanego przyjaciela Moskwy. Wystarczyło mianować któregoś z ambasadorów z krajów Azji Środkowej. Więc mamy tu ukłon w kierunku chińskich, prorosyjskich ludzi. A dodam do tego jeszcze informację koleżanki Hanny Shen, że specjalnym wysłannikiem Xi na Ukrainę będzie właśnie Li Hui, nie chciałbym, żeby były skojarzenia, ale tak to jest jakoś zapisane, który w latach 2009-19 był ambasadorem Chin w Rosji, gdzie został za to między innymi wyróżniony specjalnym medalem za przyjaźń chińsko-rosyjską. Więc jakbym to ujął, Azjaci specjalizują się w takim obrażaniu kogoś, by nie mógł się z tego powodu na ciebie obrazić. Japończycy robią zdjęcie rosyjskiego prezydenta, czy nie wiem, ministra obrony narodowej na tle obrazu przedstawiającego tego admirała, który pod Tsushimą sklepał rosyjską flotę. A oni wysyłają na rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą gościa, który dostał specjalne odznaczenia rosyjskie za przyjaźń rosyjsko-chińską i był przedtem u nich ambasadorem. No, takie tam. 2. Zełeński z kolei rozmawiał z Macron i teraz rozmowa z Xi, a raczej jej przebieg wyraźnie wskazuje na wpływ prezydenta Francji. Czyżby jej przebieg wyraźnie przekonał Zełeńskiego, że Trump może wygrać wybory w USA, o czym na Quai d'Orsay pod numerem 37 siedziba rządu mówi się już wprost, i że trzeba się zabezpieczyć przed bezpośrednią interwencją Chin po stronie Rosji, zarówno dyplomatyczną, jak i też w zakresie dostaw sprzętu wojskowego i amunicji, tak na wszelki wypadek. Kapitanie, I jeśli tak, to...
I zaraz jeszcze ostatnie akapity. Jeśli tak, to taktyka Żeleńskiego w tej rozmowie jest absolutnie zrozumiała. Nie mówimy o Tajwanie, zyskujemy dalsze ostrzeżenia Pekinu pod adresem Moskwy, by nie myślała o bombie atomowej. Ciekawa jest próba związania Pekinu jego własną narracją, to jest, skoro Pekin chce się widzieć jako mediatora w wojnie, to nie może dostarczać sprzętu wojskowego i amunicji do Rosji. Tu jest ciekawa rozgrywka w tym momencie prawdopodobnie francuskiej dyplomacji w tym zakresie. I czwarty punkt. Pekin będzie chciał zawieszenia walk i zamrożenia terytorialnego, ale na razie wyraźnie nie ma planu, jak wyciągnąć z niego korzyści dla siebie. Jak wyraźnie powiedział Xi, w sprzyjających okolicznościach Pekin spróbuje mediacji. Na razie udało się Żeleńskiemu utwierdzić Xi we wrażeniu, że Pekin powinien się jednak trzymać nieco na uboczu, pomimo działań propagandowych, pokazują przewodniczącemu marchewkę w postaci współpracy gospodarczej, bo takowa była wyłożona w przyszłości. A i tak będzie decydować USA, ale Chiny oczywiście będą próbowały do Ukrainy się wcisnąć. A przypomnę, że chyba 3 miliony hektarów ziemi wydzierżawili swego czasu na Ukrainie jeszcze przed wybuchem wojny i te strategiczne relacje gospodarcze już tam były. Stop. Teraz po tym, co powiedziałem, co napisał Marek, co powiedziała Hanna Shen, jak to widzicie? Śmieszki 2. Zupełnie inaczej. Ja chciałem ci przerwać już po pierwszym, żebyśmy mogli ten pierwszy punkt chociaż omówić. A to ja będę w razie czego powtarzał wyjątki. Okay. No. Ja może rzucę taki temat do omówienia, jeżeli chodzi o tego ambasadora, który był w Rosji. Nie sądzicie, że to może być wybrany ambasador, nie żeby obrazić, ale dlatego, że on na pewno zna Rosjan, zna Rosję i będzie potrafił z nimi negocjować? Która z tych wersji byłaby prawdziwsza? I tu bym poprosił was o zabranie głosu. To ja pierwszy, bo ja krótko. Ja zgadzam się z Maćkiem, to ma podwójne dno. To podwójne dno? Zgoda. Zgoda, ale to nie jest chiński, rosyjski głos w twoim domu. Tak naprawdę, popatrzcie na kilka rzeczy, nie wierzę nadal w to hasło, że Xi został zmuszony do rozmów z Ukrainą ze względu na wystąpienie ambasadora. Sorki, nie klei mi się to, znając układ chiński, znając mimo wszystko pozycję to raczej Xi, było o tym, że frakcja, do której należy ambasador. Ale frakcja, tylko że znowu, frakcja użyła kogoś, kto no trochę, że tak powiem, nie jest aż na tyle silny, żeby ten przekaz, bo ten przekaz, jeżeli rzeczywiście byśmy liczyli, że Xi musiał zareagować w taki sposób z powodu tego przekazu, podważa siłę i możliwości Xi w strukturze partii komunistycznej, którą sobie zbudował. Gdyby już na dzisiaj z takiego powodu byłoby podważenie tej pozycji, to znaczy, że ten układ na ostatnim zjeździe partii był bardzo słaby i to znaczyłoby, że ten opór wewnątrz jest znacznie silniejszy niż nam się wydawało. A więc Xi nie ma w tym momencie twarzy, bo został zmuszony przez wystąpienie ambasadora do rozmów z Pekinem. Nie klei się. Xi ma bardzo mocną twarz i to on decyduje cały czas o tym kierunku polityki. Być może ta wrzutka ambasadora w ten czy w inny sposób zrobiona miała być zadaniowaniem po to, by można było to spotkanie odbyć, ale pytanie znowu w jakiej formie, bo Chiny przypomniały dwie rzeczy. Po pierwsze, że one będą tym, który będzie decydował o losie procedury pokojowej i wyraźnie dały Rosji do zrozumienia, po raz kolejny pokazując te zasady, te klucze, które oni tam wpisali, czyli te trzy te podstawy rozmów. Tam, jak to Chińczycy pięknie mówią, to były 4 powinności, czyli co należy zrobić, 4 dobra wspólne i takie 3 obszary do refleksji. Tak wygląda, tak jak Xi od samego początku referował tą swoją wizję i w tej wizji mieliśmy bardzo ważną rzecz w tych właśnie
powinnościach przede wszystkim, suwerenność, niezależność i integralność terytorialną. Jeżeli te 3 rzeczy mamy, to sorry, ale wypowiedź ambasadora idąca wbrew temu, no to jest obniżenie twarzy sił. Więc to jest sytuacja, w której wchodzą Chiny po raz kolejny, pokazują, że idą na rozmowę z Zełeńskim, odbywa się rozmowa. Oczywiście ta rozmowa, powiedzmy szczerze, to jest rozmowa, w której rozmawiano przede wszystkim o biznesie, bo nikt nie jest w stanie odbudować Ukrainy sam, łącznie z Unią Europejską. Potrzebne jest wsparcie Chin. A fajnie byłoby, żeby Chiny nadal korzystały z gospodarki rosyjskiej jako zaplecza surowcowego, a jednocześnie inwestowały w odbudowę Ukrainy, dlatego że w ten sposób na obszarach, na których zainwestują w odbudowę Ukrainy, będziemy mieli ziemię poświęconą w przypadku Rosjan, bo zniszczenie tego, co Chińczycy zainwestują, raczej byłoby mało prawdopodobne. Stąd wysłanie ambasadora, wysłanie jednego z zaufanych ludzi do Ukrainy jest, myślę, takim symbolem tego, że po pierwsze jest to ktoś, kto zna obie strony, mało tego, ktoś, kto rozumiejąc Rosjan też będzie rozumiał Ukraińców, bo to jest jednak pewien wspólny korzeń kulturowy i jemu jest łatwiej. Być może, że zna pewne tajemnice, różne drobiazgi w grze wewnętrznej, dyplomatycznej rosyjskiej, no i będzie robił jedną rzecz. Siedząc na Ukrainie, będzie mógł dawać do Xi i do jego ekipy informacje, jak realnie to wygląda, a nie jak wygląda propagandowo po obu stronach. Stąd ta rozmowa to prawdopodobnie jest rzeczywiście klucz do zrozumienia jednego. Chiny będą układać pokój. Czy się to podoba Stanom Zjednoczonym, czy nie, trzeba będzie z nimi to brać pod uwagę. Rosja będzie miała najmniej tam do powiedzenia, choć będzie się buntować, a Ukraina może być kolejnym gospodarczym na dłuższą metę obszarem interesów, nie w zbożu i nie w ziemi, która prawdopodobnie nie nadaje się do użytku, ale ze względu na motor Sicz, na to, że jeżeli wezmą ten sprzęt rosyjski, samoloty i technologię stamtąd, to przydałoby się jeszcze, żeby Ukraińcy nadal dawali im porządną technologię, jeżeli chodzi o silniki rakietowe i nie tylko. Przepraszam, że ci przerwę. Maćku TV, jakbyś mógł albo mikrofon wyłączyć, wiesz? Ale u mnie nic nie leci. To raczej przypuszczam, że u Pawła nie wyłączył mikrofonu odchodząc. Nie, ja nie mam telewizora Może u mnie. tutaj. No to ktoś Chyba, że u ciebie, Martin, ma bo w u tle mnie jest pogłos. cisza kompletna. Dobrze, ja zaraz sprawdzę. Dobra, no to jak coś, to ja A w wyłączę, międzyczasie zobaczymy, dobra? Marcin Samsel się nie łączył? Napisałem do Marcina i nie Może wiem. przyszedł ten pan pułkownik i wyłączył mu ten. Dobra, to może zanim oddam głos, ja tylko taką informację. Chiny były na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Ukrainą, więc ich interesy są na Ukrainie bardzo gdzieś tam znaczące. Nadal sens szlaku, pasa drogi i szlaku jest wtedy, kiedy przynajmniej ma się Ukrainę. Tak. I to jest bez dwóch zdań, a technologie i sprzęt ukraiński przyda się dalej Chińczykom, stąd być może, że będziemy mieli w pewnym momencie taki układ, że Chińczycy Xi powiedział jedno, to podkreślił tę rolę tego niepodważalności, tych podziałów terytorialnych i innych rzeczy, to było bardzo ważne, no i bardzo mocno podkreślił, że tak naprawdę nie rozwiąże się w sposób prosty tych problemów, widzę, żadnej broni atomowej. I to znowu bardzo mocno. A dlaczego? No bo Chiny doskonale zdają sobie sprawę, że potencjalna ofensywa, czy potencjalne znowu ostateczne starcie obu stron może być momentem strasznie kuszącym do tego, aby próbować użyć czy zastraszyć, jeżeli chodzi o to. I ten głos chiński jest bardzo wyraźny. No i Rosjanie mają teraz problem, bo Chiny już oficjalnie mają te relacje z powrotem, szczególnie, że widać, że to nie jest drobna osoba, to jest osoba, która zna obie strony.
Tak, może Martin jakby się wypowiedział jeszcze i przejdziemy do punktu drugiego, który kapitan nam przygotował. No ja się tutaj zgadzam z panem profesorem, bo fakt jest faktem, że mamy osobę, wysłannika CIA, który zna obie strony, ale tak szczerze mówiąc najlepiej to zna samych Rosjan. Wie, z kim można rozmawiać, o czym można rozmawiać, wie, gdzie są jakie odpowiednie źródła, że tak powiem takim językiem bardziej potocznym, i wie, gdzie zaglądnąć, żeby zdobyć odpowiednie informacje. No i tutaj też mamy to, o czym pan profesor też powiedział, bo mamy te podłoże ekonomiczne, a jedna rzecz, musi być jasno powiedziane, że Chiny zawsze będą patrzeć na swój interes. Słuchajcie, jeżeli Chiny będą chciały mieć interes na Ukrainie, a taki miały i chcą go utrzymać, to dla nich Ukraina jest przyczółkiem na całą Europę. I też na to trzeba patrzeć. Przynajmniej w moim przekonaniu czy w mojej opinii. Szczególnie, że Białoruś nie odegra takiej roli, Nie, jak wcześniej nie. liczyli. Dokładnie. Nie. Ja przypomnę, że były też takie duże wysiłki ku temu, aby to Polska stała się tym hubem dla Chin na Europę. Oferty były, próby z dwóch stron też były, różnie się to potoczyło, ale proces nie został zakończony co do zasady. Ale bez Ukrainy nie masz hubu. Ale właśnie o to chodzi, że Ukraina teraz w takiej sytuacji, w jakiej jest, kiedy będzie musiała pójść na ustępstwa, których Polska by sobie nie zafundowała, będzie o wiele lepszym miejscem, a chociażby wymiana sieci kolejowej na rozstaw europejski, która jest już postępująca na Ukrainie, będzie świetnym sposobem na to, żeby to właśnie Ukraina tym hubem była. A przypomnę, kwestia tej dzierżawy ziemi, na którą Rosjanie nie wjechali, chociaż już byli bardzo blisko, to jest tak wielki areał, który jest tak bardzo potrzebny Chinom do tego, żeby mieć dobrą produkcję na własne potrzeby, bo to miało być dla nich właśnie wszystko tam produkowane. Podobnie zresztą jak i Arabia Saudyjska, również odpowiednio duże dzierżawy na Ukrainie w tym zakresie co najmniej planowała, a chyba też jakieś miała, ale na razie to siadło. To są interesy już globalne i będą to te elementy, które będą hamować mocno Rosję na przyszłość, jeżeli dwaj tacy zawodnicy jak Chiny i Arabia Saudyjska będą tutaj aktywni. I do ostatniej rzeczy, bo jeszcze trzeba będzie Marcinowi dać szansę, bo rozmawiamy o tym, co rozmowa Xi z Zełeńskim i tutaj były takie cztery aspekty poruszane. To jeszcze jest to, że jasno postawienie akcentu na zero atomu przez Chiny wytrąca argument, który 2 dni wcześniej dosłownie przecież Pieskow powiedział, że zbliżamy się do takiego punktu, w którym jeszcze tak blisko nie było do tego, żeby mogła zaistnieć konieczność użycia i tak dalej, takich środków, co było groźbą, którą automatycznie rozmowa Xi z Zełeńskim skasowała. Więc tu oberwali. Ale ostatnia rzecz do tego, co Martin z kolei mówił i ty, Danielu. To, że ambasador Chin zna Rosjan, oznacza również, że Rosjanie znają jego, a zwłaszcza jeśli ma jakieś miękkie podbrzusze, bo ilość agentów, którzy za nim chodzili, fotografowali i podsłuchiwali, była odpowiednio dobrana do jego rangi. Ale też ilość kontaktów nieoficjalnych, które ma, żeby rozmawiać poza Kremlem, czasami po cichu, też musi być znaczna, bo obstawiam, że chińskich agentów, którzy pomagali wyłączyć agentów rosyjskich, było równie dużo. Maćku, ja tu jeszcze powiem inaczej, ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że przecież nie wszystkie informacje, jakie były przekazywane do Xi, Rosjanie o tym wiedzieli z jego źródeł, czy powiedzmy od niego samego też, tak? Wiadomo, że wiedzą, czego się mogą spodziewać po nim i mają świadomość tego, kim jest i co może, ale pewnych rzeczy wątpię, żeby się dowiedzieli od niego. Dobra, panowie, ja zanim Marcinowi oddam głos, jeszcze tylko 2 rzeczy, które były poruszone po tej rozmowie i wymienione. Umowa zbożowa, że ona musi być kontynuowana i duży nacisk był na jeńców wojennych, żeby dbać o konwencje wojenne i żeby wymieniać to też tak informacyjnie, bo nie powiedzieliśmy, a nie wszyscy mieli okazję, żeby się z tym zapoznać. No i teraz Marcin Samsel jakby mógł zabrać głos w tej kwestii. Ja żałuję w ogóle, że ta rozmowa Zełenskiego, zastanawiam się, dlaczego ta rozmowa z Zełenskiego z Xi odbyła się tak późno i dlaczego dopiero teraz.
I myślę, że tak naprawdę przyczyny są chyba tylko i wyłącznie takie, że Chińczycy powoli mają dość tej wojny. I ta postawa również Rosjan wobec ich, te oczekiwania Putina wobec Chińczyków nie za bardzo im pasują i oni tak naprawdę będą mocno naciskać na to, żeby się ta wojna skończyła. Zgodzę się, że Ukraina ma to, co powiedział Maciek, że Ukraina ma duże szanse na to, żeby przynajmniej dobre relacje z tymi Chińczykami nawiązać teraz, idąc na oczywiście jakieś ustępstwa. Kwestia atomu jest dla mnie bezsporna i myślę, że tutaj no tu wyjątkowo Xi, jak dla mnie, bo ja jakoś nie do końca cenię politykę Chińczyków, no stanął na wysokości zadania i pomachał tą szabelką, tak naprawdę informując bardziej Rosjan, że będzie bolało i argumentów atomowych nie używamy w tej wojnie. A dlaczego tak późno jest ta rozmowa też Chińczyków? No wiecie co, panowie, no moim zdaniem Chińczycy bardzo dobrze się zaczęli, znaczy oni się bardzo dobrze orientują w tej wojnie i po prostu też widzą sytuację, jaka jest Putina, jego sytuację wewnętrzną jaka jest. Niekoniecznie muszą się chcieć opowiedzieć za kimś, kto zmierza ku jakiemuś tam porażce, może nie upadkowi, ale przynajmniej sobie tej porażce, no dlatego, a mogą odegrać znaczącą rolę. Ja tu jeszcze widzę taką korelację czasową z jednym zjawiskiem. Chińczycy uchwycili w tej chwili tyle kierunków i ścieżek, rur, obojętnie jak to nazwać, szlaków handlowych, którymi Rosja dostarcza bardzo tanio surowce do nich, że praktycznie rzecz biorąc są tym zapchani. I Rosja, w związku z tym, że co jakiś czas Chiny dawały jakiegoś psztyczka w nos Rosji, zdecydowały się, że tym hubem handlowym będą Indie. Czyli doszły Chiny do punktu, w którym więcej nie wyszarpią z tego zasobu surowców wtórnych. Więc mogą inaczej przypomnieć, kto tutaj mocno rządzi. Skoro Rosjanie wybrali Hindusów, no to proszę odpowiedni psztyczek z bronią, a pokiwanie paluszkiem i jednocześnie, być może, widzę, że kręcisz głową, ale powiedzenie jedno. Użycie atomu może kompletnie rozwalić co? Handel. A rozwalenie handlu to jest uderzenie w żywotne interesy Chin, które żyją z eksportu. A dopiero wyłażą z Tak, kryzysu. Dokładnie. Panowie, to wrzucam kolejny temat odnośnie tej rozmowy. Co sądzicie o USA? Bo to jest gra wielu dłoni na jednym fortepianie. Czy taki flirt Ukrainy z Chinami nie będzie bardzo problematyczny od strony USA? Na razie to jeszcze nie widać elementów materialnych tego flirtu. Dokładnie, ja tu się zgodzę z Maćkiem. Znaczy, myślę, że tu nie będzie flirtu. Tu będą interesy i to nie. Akurat na razie to jest jeszcze chyba tylko i wyłącznie sądowanie tak naprawdę materii. Poza tym Stany nie odbudują Ukrainy, nie ma szans. To są co mają tak na to wydawać potworne pieniądze? pieniądze, że tutaj Chińczycy spokojnie mogą na swój kawałek tortu wejść, a jeżeli będą to robili kosztem Rosjan, tym lepiej z punktu widzenia Amerykanów, bo wtedy te koszty, które ponoszą tu, będą przekładały się na sytuację powiedzmy w całym Indo-Pacyfiku i paru innych miejscach. No ale nie oszukujmy się, jednak jeżeli wchodzisz z jakimiś pieniędzmi, no to liczysz na jakieś interesy w przyszłości. Więc wejście duże Chin w odbudowę będzie też jakimś kosztem wpływów I na Ukrainę. zwiąże Chiny z Ukrainą i z interesami amerykańskimi także, bo wtedy i chińskie, i amerykańskie interesy na Ukrainie będą zbieżne i zdecydowanie antyrosyjskie. A jeśli Chiny postanowią jeszcze wykorzystać interesy ukraińskie po to, żeby zwiększyć swoje interesy na Białorusi, bo jednak tam ten przemysł chemiczny, cyfrowy i tak dalej jest, i postanowią wyjąć na swój sposób łuka bardzo chętnie da się wyjąć z objęć niedźwiedzia, no to może się okazać, że będzie przedziwne miejsce, gdzie wspólnota interesów dwóch antagonistów będzie jak najbardziej zbieżna, a ofiarą będzie ten rosyjski niedźwiadek, którego skubali wszyscy i zostawili gdzieś w kąciku. Oczywiście on się nie da,
To też pamiętajmy, że to nie jest tak. A ile na tą Ukrainę trzeba? Setki miliardów dolarów. Tak. Więc jeżeli te setki wyjdą z zasobów chińskich, kto się będzie cieszył najbardziej? Amerykanie. Mhm. Bo to są pieniądze, które mogliby użyć przeciwko nim. No na pewno zabezpieczą Chińczycy wtedy swoje interesy, naciskając na Rosję i koszty utrzymywania dalsze Ukrainy i zbrojne i tak dalej będą niższe. Więc, a czy rzeczywiście Ukraina jest dla Stanów Zjednoczonych potężnym partnerem biznesowym, no to można by sobie podyskutować, czy to jest ten akurat obszar, na którym Amerykanie mają robić interesy. Dla części Europy być może, ale to bardziej dla nas. Więc jeżeli będą grali, to będzie to na zasadzie takiej, że tutaj jeszcze będzie kwestia Polski, na pewno nie Niemiec, ale z kolei Niemcy będą znowu mieli pewien problem, jak rozwijać się będzie na przykład przemysł wojskowy, przemysł technologiczny. No nie łudźmy się, pewne trzymanie w szachu Niemców, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu zbrojeniowego, może być bardzo korzystne z punktu widzenia Stanów i nie ma znaczenia, czy to będzie demokrata, czy republikanin, bo w obu przypadkach te przytrzymanie za niemieckie wąsy się przydaje. Amerykanie pamiętają, że Arabia Saudyjska chciała kupić nie amerykańskie, tylko niemieckie czołgi i to był bardzo duży kontrakt. No, nie doszło do niego dlatego, że nie zgodził się na to niemiecki parlament, tylko i wyłącznie. Ja bym dał może głos Pawłowi Jeżowskiemu, bo kręcił mocno głową chwilę wcześniej, a temat powiązania tych interesów, myślę, że Paweł ma ciekawe przemyślenia. Proszę, Paweł. Ja już zapomniałem. Nie zapomniałeś, nie opowiadaj bajek. Znaczy, dla mnie wygląda to w ten sposób, bo tutaj padło pytanie, czemu Chińczycy wcześniej, no wydaje się, i nie wchodzili, nie reagowali, albo bardzo tak w sposób, można powiedzieć, taki lajtowy, lekki, nie wpływali na tą sytuację, nie chcieli się angażować, tylko tak siedzieli na tym płocie, troszeczkę tą Rosję popierali, przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie trochę to inaczej wyglądało, o tym bardzo dużo mówimy. Myślę, że powtórzę to, co już wcześniej powtórzyłem wielokrotnie. 22 marca w Rosji rozpoczęła się wielka smuta i ta smuta trwa i w tym momencie Chińczycy już grają o inną stawkę, zupełnie o coś innego. Oni nie grają w tym momencie o uzależnienie Rosji, bo ta Rosja się sama uzależnia. Natomiast jest do ugrania Europa, bo to, co wy mówiliście, myślę, że jest ważne. Chińczykom zależy na handlu i w momencie, kiedy zainstalowaliby się dosyć mocno inwestycyjnie na Ukrainie i nastąpiłby pokój za pewien moment, no to mamy sytuację taką w przypadku Chin i Ukrainy troszeczkę taki win-win. W przypadku Stanów Zjednoczonych nie do końca, moim zdaniem. Natomiast powoduje to, że trudno teraz będzie zbudować, albo inaczej, może nie trudno, będzie trudniej budować sojusz przeciwko Chinom, Stanom Zjednoczonym. Jeżeli będziemy mieli kraje, które są, powiedzmy, w stosunku do Chin neutralne lub, no nie chcę użyć przyjazne, bo to by było za daleko, ale teraz nie może być tak, że będzie nowy prezydent, powiedzmy, z republikański powie: słuchajcie, my musimy teraz nałożyć sankcje na Chiny w momencie, kiedy nastąpi ten pokój i Chiny będą właśnie dużo inwestować, jeżeli chodzi o Europę, tudzież nawet Ukrainę czy Europę Środkową. Możemy sobie wyobrazić tak, że to by się gdzieś tam w przyszłości rozwijało. I tutaj jak gdyby nie zgadzam się, że i dlatego też kręciłem głową, tak, odnośnie tych inwestycji. Stany Zjednoczone moim zdaniem też grają o Europę, ale w dużej mierze grają o większą stawkę, no i Chiny chcą temu przeciwdziałać. Jeżeli by im się udało doprowadzić do pokoju na Ukrainie, a Rosja powoli staje się bezzębna i uzależniona od Chin, też Chiny wiedzą, że ta wojna jest taka patowa, tak, że w tym momencie nie będzie tak jak powiedzmy pół roku temu jeszcze mogło się wydawać niektórym ekspertom, że Rosjanie wygrają tą wojnę albo
albo zdobędą wschodnią Ukrainę, albo jeszcze coś innego nastąpi. Nie? No, pół roku temu to szczerze mówiąc wszyscy pytali, kiedy Ukraińcy podejdą pod Moskwę. No Bo dobrze, to było wrześniowa ofensywa tak. w rejonie Bałakli i dalej Izium. Tak, no ale wiesz o co mi chodzi. No ale Tak. jeszcze wtedy też mówiono, że będzie, no ale przecież jeszcze Rosja miała tą mobilizację, jeszcze miała nieskończone zapasy w tych magazynach tych czołgów. Tutaj mówiono, niektórzy eksperci mówili, że Rosjanie będą produkować miesięcznie kilkaset, nie chcę ich wymieniać. 250 Tak, nawet. tak. No i widzimy, ile oni produkują, ile też remontują. Tak i tu nie ma szału. Oddaję głos. A ja bym oddał Martinowi albo Marcinowi, bo jeszcze w tej kwestii się nie wypowiedzieli. Macie coś do dodania? Może Nie, Marcin? Znaczy, tak jak mówię, no, Chińczykom zaczyna uwierać ta wojna, a wcale niekoniecznie chcą się opowiadać po stronie możliwego przegranego w tej wojnie, a jednocześnie chcą ugrać. Znaczy, pamiętajmy o tym też, że Chiny nigdy nie odgrywały żadnej takiej znaczącej roli w polityce międzynarodowej, w sensie takim, że oni się jakby nie wtrącali. Tutaj mają pierwszą mocną szansę na to, przy swoich relacjach z Rosją, że oni odegrają, że to oni zagrają właśnie pierwsze skrzypce i doprowadzą do zakończenia tej wojny. W jakichś tam rozmowach oni mają argumenty takie, żeby tą wojnę zakończyć ze strony Rosji chociażby. Natomiast Amerykanie mają zupełnie jakby inną grę i w zupełnie innym charakterze to robią. Chiny szukają swojego miejsca w świecie, Chiny sondują sobie Europę i Stany Zjednoczone obecnie, ewentualnie w perspektywie dalszego rozwoju sytuacji związanej z Tajwanem i tego, czy faktycznie opłaca im się rozpoczynać ewentualnie tą wojnę i próbować rozwiązać siłowych, czy zwiększać swoją pozycję na arenie międzynarodowej, grając już tego takiego naprawdę poważnego gracza geopolitycznego, który również miesza się w układanie stosunków światowych. To jest moje zdanie. Znaczy, ja jeszcze nie widzę tego sojuszu, ja nie widzę, że tu będą wielkie interesy jakieś z Ukrainą i tak dalej. Chińczycy oczywiście, że poszukają swojego miejsca, natomiast myślę, że są zupełnie jakby inne cele. Im zależy to, co powiedział profesor, im zależy na biznesie z Europą i to jest dla nich kluczowa rzecz. A zgodzę się, że Stany Zjednoczone też walczą o tę Europę i tutaj Chińczycy upatrzyli sobie tą drogę. Ukraina jest tylko elementem pośrednim, a Rosjanie się powoli przestają dla nich liczyć, uwierają już ich w te relacje i te klepania po plecach. Martin? Jeżeli można, to ja bym się nawet posunął troszeczkę dalej, dlatego że już wcześniej mówiłem, że Chiny nie patrzą z perspektywy roku, dwóch, tylko oni wybiegają wiele, wiele lat do przodu. Słuchajcie, to jest część układanki Chin. Dzisiaj po tak długiej w sumie przerwie, dlaczego ponad rok od rozpoczęcia wojny odbyła się rozmowa prezydenta Chin i prezydenta Ukrainy? Dlatego, że Chiny po pewnym czasie zrozumiały, że ta wojna szybko się nie zakończy bez ich udziału, jeżeli oni nic nie zrobią, a wiadomo, że chodzi też o interesy, a przede wszystkim o interesy. I dla mnie, ja bym postawił taką tezę, że o ile Rosja sama uzależniła się od Chin poprzez to, co się stało po 22 lutego, to Chiny realizują swój plan wejścia do Europy, zbudowania sobie tutaj przyczółka, który będzie miał wpływ na całą Europę, zdobycia przewagi, a tym bardziej w działanie jakby z drugiej strony jeszcze bardziej izolującą Rosję i zamykające jej kierunki. Bo popatrzcie się, jeżeli faktycznie Chiny zbudują sobie podstawę na Ukrainie, czy zbudują sobie huba gospodarczego, czy powiedzmy logistycznego na Ukrainie i zaczną inwestować w Europę, to dla Rosji ten kierunek zostaje zamknięty.
I co jej Jeszcze zostaje? Białoruś sobie tam oporządzą Ale to troszeczkę, to jest pierścień. Białoruś to od razu zrozumie, że ona, jeżeli ma rozmawiać, to nie z Rosją, tylko z Chinami o swojej przyszłości i tak będzie. Słuchajcie, i dzisiaj z perspektywy następnych kilkunastu lat, bo to nie będzie też 5 lat, tylko trochę dłużej, Rosja jeszcze bardziej zostanie odizolowana przez Chiny. Stanie się jeszcze bardziej zależna od Chin i jeszcze bardziej będzie zmuszona działać na rzecz Chin. Natomiast Chiny z swojej perspektywy, nie wiem, mówię odważną tezę, bo nie wiem, czy tak będzie, ale ja bym działał wielopłaszczyznowo i na wielu kierunkach. I to w sumie, Mateusz, też powiedziałeś, że Chiny, czy ktoś powiedział tutaj z nas, że Chiny, Maciek to powiedział, że działają na wielu kierunkach, słuchajcie, działają na wielu tunelach, czy powiedzmy kanałach i działają na całym świecie. Ale słuchajcie, działać można na każdym kierunku, mając wyznaczony cel, a Chiny ten cel mają wyznaczony. Dzisiaj, mając gołąbka, czy powiedzmy wróbelka w garści, możemy mieć coś więcej niż tylko tego wróbelka w garści. No. Ja bym spróbował uzupełnić coś, Dawaj. bo mamy takie coś. Zgadzam się z Marcinem, że Chiny dotychczas, oprócz bycia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, praktycznie nie miały większego wpływu na światową politykę. I ten rok, dlaczego tyle to trwało? Xi musiał skonsolidować swoją władzę, spacyfikować wewnętrzną opozycję w takim stopniu, by mógł pozwolić sobie na wyprowadzenie swojego poprzednika ze zjazdu najważniejszego partii komunistycznej, tak, tego 20 zjazdu, gdzie on sam, doprowadzając do tego zjazdu, złamał dotychczasowe regulaminy partyjne. 2. Ma ją swoje, jeszcze od czasów COVID-u poczynając, problemy wewnętrzne, gospodarcze, polityki wewnętrznej, bankrutują banki, bankrutują jakieś samorządy lokalne, to nie jest tak, że tam jest w tej chwili różowo i państwo musi grube miliardy wrzucać w tej chwili w system. I czego potrzebuje? Taniego sukcesu. Względnie tanim sukcesem w tym wszystkim jest nagle, budząc nacjonalizm chiński, pokazanie, jak bardzo jesteśmy silni i co potrafimy zrobić. Ten sam model, jaki kiedyś robił Związek Radziecki. Nie było co jeść albo w czym chodzić, bo w sensie butów nie było, ale rakiety na Kubę, tak, no patrzcie, muszą nas całym światem powstrzymywać. I tu w tym wypadku nie jest ta negatywna narracja chińska zrobiona, tylko pozytywna. Patrzcie, 2 zaprzysięgłych wrogów. Teheran, czyli Iran, i Arabię Saudyjską, myśmy posadzili do stołu, usiedli, podpisali, dogadują się. O! Druga rzecz, jesteśmy w stanie my dokonać pokoju, wprowadzić, być może według naszego planu, albo na naszych zasadach, pokój do Europy, gdzie nigdy Chiny w Europie roli nie odgrywały. Nigdy. To nie, że była przerwa jakaś, nie, nigdy tego nie odgrywały. Trzecia rzecz, powiedziałbym, że nie najmądrzejszy w tym momencie prezydent RPA mówi o tym, że RPA wycofa się z ICC, nie będzie podlegać pod Międzynarodowy Trybunał Karny. Odwiedziny ambasadora Chin w Pałacu Prezydenckim w RPA, zmiana banana, nie, to było źle zrozumiane, my tego nie będziemy robić. Wszystko w krótkim czasie. Chiński nacjonalizm został właśnie nakarmiony dumą z tego, co potrafi zrobić państwo, jakim są Chiny, i to w prosty, tani sposób trafiło na podatny grunt do 100 milionów partii, a przez nich do zwykłego ludu, który ma powód ku temu, by być dumny z tego, co robią w świecie Chiny. Tak, a jeszcze pamiętaj, że jak mówiłeś o RPA, to rzeczywiście Chińczycy teraz przygotowują się do spotkania BRICS, gdzie okaże się, że to jest powiedzmy China BRICS albo China Wall. Bo będą A już chcieli nie tylko... tam Indię ustawić w narożniku, Tak, albo je dokładnie. A poza tym no, widać wyraźnie, że kolejka potencjalnych państw południa, które chcą w to się włączyć, jest całkiem spora. Mało tego, nie dołączą się dlatego, że patrzą na Rosję, tylko dołączą się dlatego, że widać, iż ta koncepcja chińska zaczyna działać. A więc przyłączą się do silnego po to, by też coś ugrywać, a Amerykanie no tutaj będą jednak trochę zbierać efekty panoszenia się tego przez ostatnie dziesiątki lat w różnych miejscach i tego, w jaki sposób patrzono na tą obecność amerykańską, co może być no,
bolesne. Oczywiście to nie oznacza, że nagle Stany Zjednoczone zostaną wyrzucone z tego układu, ale to nie będzie już układ Rosji. Rosja będzie w tej nowej ścianie, będzie, jeżeli już, to taką cegiełką gdzieś bardzo daleko z tyłu, albo tak naprawdę już dziurą po cegle, a Indie, no jestem ciekaw, jaka będzie rozgrywka, jaki będzie interes indyjski, bo nie rosyjski. Ten BRICS to będzie pokazanie siły Chin, a jeżeli rzeczywiście Brazylia pomoże tutaj i zmieni się sytuacja w kwestii Argentyny, znowu teraz tego juana. Właśnie Argentyna Rzeczywiście wchodzi w rozliczenia juana. Tak, tutaj jeszcze, prawda, Saudowie wyraźnie pokazują zupełnie inny kierunek rozwoju. To, co z Martinem żeśmy rozmawiali, tak naprawdę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich tygodni, kiedy Chiny pchnęły ten wagonik, no to są rzeczy trudne do wyobrażenia, bo my skupiliśmy się na tym, że Ukrainę Chińczycy sobie chcą uspokoić, ale oni chcą najwyraźniej przez Saudów i przez wsparcie z Saudów, oni chcą uspokoić przede wszystkim Palestynę i grają na Palestynę. Tutaj widać Saudowie, wizyta w autonomii palestyńskiej, wizyta u króla Jordanii, tam się układanka robi zupełnie inna. To jest układanka, na którą po raz pierwszy od dawna Stany nie mają wpływu. Nie mają kompletnie wpływu, dokładnie, a myślę, że Saudowie też dostają tutaj wsparcie chińskie, bo z kolei uspokojony Bliski Wschód z punktu widzenia Chińczyków dla Bliskiego Wschodu, dla MENY, dla Afryki, to jest tak potężny symbol, którego my sobie kompletnie tutaj nie doceniamy. A przy okazji będzie kop dla Izraela. Bardzo ciekawe. Dlatego moje pytanie wcześniej było odnośnie tego zaangażowania Chin na Ukrainie. Czy Chiny po prostu nie idą za szeroko i Stany, czy to nie będzie uwierać? Bo ewidentnie widać, że Chiny uderzają w różne kierunki świata. Masz rozpoznanie bojem, gdzie będzie najlepiej, tam się pójdzie. Ewentualnie to jest... I łaskawie mogą powiedzieć, tu cofniemy się kilka kroków Ale wiesz co, w prezydencie Ameryki, skoro tego potrzebuje. Słuchajcie, z punktu widzenia Chin, moim zdaniem, Ukraina nie jest aż takim wielkim wysiłkiem, jeżeli chodzi o budowanie pozycji. Wbrew pozorom ona jest na tacy. Ze względu tak naprawdę na wystarczy jeden telefon do Putina, kończ to i koniec. Znaczy nie, Putin może nawet powiedzieć, że nie, ale wtedy, prawda, ambasador Rosji, był ambasador Chin w Rosji, sprawdzi, które jeszcze numery telefonów niezablokowane ma na różnych kierunkach tych, którzy robili interesy. Ale wiesz co, tak naprawdę łącząc teraz wątek ukraiński z bliskowschodnim, zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz. No. Znaczy tak, no, pojęcie globalnego południa, ale chodzi o co innego. Jeżeli na Bliskim Wschodzie będzie spokój, to kto tam już nie będzie potrzebny? Nie będą potrzebni Amerykanie ze swoją armią i flotą. Doprowadzić mogą wtedy Chiny do tego, żeby armia amerykańska i flota zmniejszyła ilość baz, wycofała się stamtąd. No dobra, wtedy a jak się wycofają i przerzucą wszystko na Tajwan? Bolesne. Ale to jest pikuś, wiesz, ponieważ gdzie są największe szlaki handlowe w tym momencie? Począwszy właśnie od Singapuru, sięgając aż do rogu Afryki. I jeżeli w tym miejscu zacznie działać regularnie flota chińska, uodpornią się na przyszłość przed możliwą blokadą morską, gdzie rządzą Amerykanie. Tam nie ma co pływać. A oj, nie do końca. No już są liczniejsi, jeżeli chodzi o ilość okrętów. Liczniejsi są. Jakość Zgadza nie. się, liczniejsi są, więc na Morzu Południowochińskim, na tym obszarze, dobra, mogą być odpowiedzialni. Ale niech to będzie, jest proces, że to nie jest na 5 lat. Okej, ale po pierwsze, jeżeli wycofasz flotę, no to flota popłynie sobie pod Pacyfik, a tutaj jak będzie spokój, to zostanie flota francuska. Znowu będzie wesoło. Znaczy, ja bym może powiedział tak, flota francuska... Marcin też będzie. Ostatnio rozmawialiśmy, Danielu, ale to wiesz, No. właśnie chodzi o to, że rozmawialiśmy na ten temat właśnie, co Chiny będą chciały uzyskać w Europie, bo przecież o tym mówiliśmy też, że oni patrzą z perspektywy państwa środka, swojego środka, gdzie oni rozdają karty i przecież, słuchajcie, no Francja na dzień dzisiejszy co może? No nic nie może tak naprawdę. Co robi Macron? Pojechał i co? Uzyskał coś?
No, z jawnych informacji nic. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że nie ma nic. Natomiast czy Chiny potrzebują armii i floty do tego, żeby pozbyć się Amerykanów? Nie. Im wystarczy, jeżeli kraje Bliskiego Wschodu same poproszą Amerykanów o to, żeby po prostu stamtąd odeszli. O tym I właśnie słuchajcie- powiedziałem, bo jak będzie pokój, to nie będą Tak. potrzebni. Jeżeli te państwa Ale powiedzą, że Amerykanie słuchajcie, też nie nie ma już... potrzebowali Bliskiego Wschodu. To też jest Właśnie, ważne. ale tak, tu też jest I właśnie, tam tylko była ropa, słuchajcie, to tylko chcieli. chodzi o Ropa jest to, nadal, ale jest ropa w Stanach. słuchajcie, ale chodzi o to, że wcale nie trzeba potęgi militarnej, tylko potęgi ekonomicznej i fali nacisku. Jeżeli będę miał coś do zaoferowania i będę miał odpowiednie narzędzia czy instrumenty do tego, żeby o pewne rzeczy powalczyć, to słuchajcie, może się wszystko zmienić i to kwestia tylko czasu. To jest to, co powiedziałem. Chiny działają na wielu płaszczyznach z wyprzedzeniem wieloletnim i słuchajcie, ten plan u nich i to jest jak kostki, które się kładzie na placu i ładnie do siebie dopasować można. Martin, tak samo mówiłem jeszcze jakiś czas temu, dopóki nie wyprostował mnie ktoś, kto na Chinach zna się ode mnie znacznie lepiej, profesor Lubina. I on zarówno w swoich wykładach, jak i w książkach udowodnił, że to wcale tak do końca nie jest tym wielkim, mitycznym chińskim planowaniem. Pod wieloma względami się pomylili, potknęli o własne nogi, a ekipy i frakcje walczące ze sobą też pewne rzeczy potrafiły czyścić, więc nie do końca. Dlatego Maćku, oni teraz tak, mają ale tyle słuchajcie, frontów otwartych. Maćku, Sprawdzają, co im zaskoczy. Maćku, nie będę dyskutował ze znawcą, jeżeli pan profesor tak mówi, ale też patrzmy na to z uwagi na to, że każdy też się uczy na własnych błędach, też każdy wyciąga odpowiednie wnioski. Zobacz, co zrobił Xi, czy Xi, w każdym bądź razie. Podporządkował sobie to, co kiedyś wydawało się wręcz niemożliwe, jeżeli chodzi o partię Chin i to, co się stało na zjeździe, miałeś przykład. Jest jedna twarz w tej partii i jedna osoba, która de facto rozdaje karty. I koniec. Frakcje są wewnątrz, których nie widzi nikt poza tym, co się dzieje w tym rządzie, czy powiedzmy w tej frakcji komunistycznej partii i głową tego jest Xi i on podejmuje decyzje. To, że ambasador we Francji powiedział takie słowa, po 3 dniach dopiero było dementi chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast jakie będą następstwa? Nie wiemy tak naprawdę, jakie będą następstwa, bo to pewnie za jakiś okres czasu ten pan ambasador stamtąd zniknie albo pójdzie gdzie indziej, bo tego nie wiemy, tak? Znaczy, powiem ci, Ale że pewne rzeczy mogą być wyciągnięte w zamian za to, że takie słowa użył, prawda? Natomiast powiem ci, że specjaliści od polityki chińskiej, w tym od Komunistycznej Partii Chin i zwłaszcza ci siedzący na Tajwanie, sygnalizowali jasno, że frakcja ta zbliżona do byłego przewodniczącego wyprowadzonego ze zjazdu, najmocniejsza była właśnie gdzie? W armii chińskiej. Ważna rzecz. Centralna Komisja Wojskowa Chińska utraciła wiele prerogatyw, jeśli chodzi o zarządzanie armią w chwili obecnej. Przeszły one na członków Politbiura, po raz pierwszy też, istotna zmiana. I to armia i ci ludzie poprzednika zarzucali bardzo mocno Xi, że jaki z niego jest mocny człowiek, jak on ogarnął wszystko, skoro pozwala, aby przedstawiciele obcych państw bez zgody Pekinu lądowali na Tajwanie. I była bardzo mocna zagrywka. Nie wiem, gdzie dokładnie w tym wszystkim umocowany jest ten ambasador, który ma być teraz jeszcze specjalnym przecież wysłannikiem do spraw negocjacji pokojowych, ale ta walka tam troszkę widoczna jest i nie we wszystkich sprawach całkowicie ogarnął to Xi, ale no te problemy, które ma, musi jakoś rozwiązywać, a były establishment poprzedniego przewodniczącego bardzo mocno próbował w ostatnim czasie wykorzystywać te problemy wewnętrzne, bankrutujące samorządy, banki obsługujące rolnictwo i tak dalej, aby przypomnieć o korzeniach. A co w odpowiedzi zrobił Xi? Zaczął eliminować z oficjalnej doktryny państwa odwołania do Mao, odwołania do socjalizmu, odwołania do jeszcze Marksa, Engelsa i tym podobnych. To są rzeczy, których nigdy w komunistycznych Chinach nie było. I jedyne linki prowadzą do czego? Do odpowiednika nowej czerwonej książeczki, ale napisanej przez Xi.
No właśnie, czyli mamy nowego przywódcę, który będzie decydował o tym, jak Chiny będą wyglądały. Nie Ale tam patrzymy do jeszcze tego. ta walka jest. Ja nie wewnętrzna. mówię, że ona się skończyła, broń Boże, bo tak jak mówisz, no tam pewne walki i przetasowania jeszcze są i będą pewnie, ale czy myślisz, że sobie China pozwoli na to, żeby mu odebrać władzę? Jeżeli Nie, zdołał to nie. uporządkować sobie sytuację w armii i obstawił ją swoimi ludźmi, to tylko kwestią czasu jest to, albo go ktoś zatrzyma teraz, albo go już nie zatrzyma nikt, no bo taka jest prawda. Bo z każdym dniem, robiąc swoje, będzie coraz mocniejszy i coraz silniejszy. A zaczyna zyskiwać w polityce zagranicznej dyplomacji, co się przełoży na jego Tak, postrzeganie wewnętrzne. Dokładnie. Panowie, bo odpływamy od tematu. Tematem były... Ale to dalej fortepian i ukraiński był. Tak, ale wróćmy do tej Ukrainy, do tego fortepianu, bo nie omówiliśmy jeszcze kilku państw. Turcja, Francja, Niemcy, Anglia. Praktycznie w tym momencie co zyskują, co tracą, co się z nimi dzieje, bo prawie są nieobecni, To znaczy, jeżeli tak, chodzi ja o bym teraz tą rozgrywkę. połączyłbym Wielką Brytanię i Kanadę, bo one bardzo ramię w ramię działały, a duża diaspora ukraińska, bardzo silna ekonomicznie, to jest ważne, w Kanadzie, była istotnym sponsorem całego procesu obrony Ukrainy już od 2014 roku. I tutaj na tą chwilę ich interesem głównym, jaki przedstawiają, jest to, aby Ukraina istniała w formie pełnej państwowości, niezależności od Moskwy. Niemcy kręcą swoje interesy, po części boją się obudzenia po wojnie przemysłu zbrojeniowego, jaki może powstać na Ukrainie przy ich degrengoladzie i rozwleczeniu wszystkiego w biznesie. Byłoby to dla nich być może końcem niemieckiego potężnego przemysłu zbrojeniowego. Ja tu ci który wrzucę trzymał. troszkę liczb a propos Niemiec. W zeszłym roku deficyt na 100 miliardów euro, dolarów, a w tym roku idą na być może 150, ponad 4% PKB. Szykuje się, więc Niemcy są w tym momencie w dosyć trudnej sytuacji ekonomicznej. Zwłaszcza jeśli Komisja Europejska nie zgodzi się na to, co zawsze dostawali w prezencie, czyli każdą ilość do druku pieniędzy i zgody na to. A się tak może w końcu zdarzyć. 3. Francja. Francja walczy o prymat w Europie z Niemcami, takimi, a nie innymi sposobami. Rozgrywa przy okazji ewentualność tego, że Trump wróci na fotel prezydenta, ale patrząc na to, co powiedziała żona Dicka Cheneya, to są republikanie, którzy mają diametralnie inne spojrzenie na to, co powinny robić Stany Zjednoczone jako zarządzane przez republikanów, i są tacy republikanie prominentni, którzy zrobią wszystko, by Trump nigdy więcej już prezydentem nie został. Okej. A Turcja, Erdogan, dziwna zagrywka chińsko-turecka z tym jego zawałem, nie zawałem. Właśnie wrzutka chińska rzekoma o zawale pokazywałaby, Była że dziwna. znowu gdzieś ktoś tam próbował, tylko właśnie co próbował ugrać, no bo to logiki nie było w tym teoretycznie chińskim śladzie na kierunku Erdogana, bo można było szybciej, że ma jakieś problemy żołądkowe i tak dalej, ale odpalenie tego plus odpalenie tej rzekomej kawalkady jadącej do Rosji, no to wszystko było takie bardzo dziwne i nie wiem, czy to do końca, jeżeli chińskie, to bardziej przypominające te przedziwne zagranie dotyczące ambasadora we Francji, a więc być może jakieś rzeczywiście różnego rodzaju małych band, które gdzieś tam próbują coś rozgrywać, no bo Turcja tutaj jest graczem, który no nie do końca zagraża Chinom. Raczej Ale jest Chinom tak może się osobny. przydać. Nie no okej, ale pamiętaj, że znowu Turcy pokazali to i znowu teraz rzucili tę informację na temat tego, że w świecie wielobiegunowym turecka polityka nadal będzie wielobiegunowa, ergo możemy być w NATO, a i tak będziemy robili interesy z Rosją, jeżeli będziemy mieli na to ochotę, bo nie możemy sobie pozwolić na tkwienie na jakimś biegunie. Czy Chiny mają z tego jakiś zysk w tym momencie? Nie wiem, chyba że jest to kwestia powiedzmy gry nie na Ukrainę, tylko już gry zupełnie na Azję i na obszar nie wiem, Azerbejdżanu,
Armenii, no nie mam pojęcia, gdzie jeszcze, bo pamiętajmy, że tamten któryś ten rejon szlak, cały, nie? nie, Ja bo myślę, że- w którymś kierunku, nie wiem, to jeszcze może też Marcin, w którymś kierunku, kurczę, ten szlak musi pójść w końcu ekonomiczny, a oni cały czas mają problem, gdzie im się to zepnie, którędy będzie to wszystko szło. Ja bym optował tutaj kierunek kaukaski, bo oni dość mocno przecież No inwestują. ale to zobacz, co się teraz dzieje. Tam. No właśnie, Znowu. no, ale to właśnie znowu, ale to tak, no, wsparcie Azerbejdżanu przez Turcję i to dość mocne i oficjalne, i nie tylko słowem, ale i innymi rzeczami, świadczy o tym, że ten kierunek przez Turcję został wybrany. A czy to nie jest zgodne w sumie z jej Znaczy, polityką- zostanie wybrany i tu znowu wchodzimy w jeszcze inny obszar, jeśli rzeczywiście interesy powiedzmy saudyjsko-irańskie uporządkują w najbliższej spotkaniu państw arabskich sytuację Syrii, bo wtedy będzie gra na wyciszenie Turcji w obszarze kurdyjskim i to rzeczywiście wtedy można by zakładać, że gdzieś tam będzie ten coś budowane, bo w innym przypadku to też będzie przełożenie na Turcję. I na ile jeszcze na dodatek Erdoğan, który gdzieś tam widać, że słabnie, będzie, jeżeli wygra, będzie w stanie to wszystko trzymać żelazną ręką. A to też jest trudne. No i teraz no tutaj mamy jeszcze ogromne kwestie, których ja się nie wtrącam, czyli obszar interesów wojskowych, biznesu, handlu bronią, tego kto, gdzie, kogo i dlaczego. Dobra. Maciek, punkt 3 tego, co napisałeś wcześniej, to co było? Punkt 3. Jeśli tak, to taktyka Żeleńskiego w tej rozmowie jest absolutnie zrozumiała. Nie mówimy o Tajwanie. Zyskujemy dalsze ostrzeżenia Pekinu pod adresem Moskwy, by nie myślała o bombie atomowej. Ciekawa jest próba związania Pekinu jego własną narracją, to jest, skoro Pekin chce się widzieć jako mediatora w wojnie, to nie może dostarczać sprzętu wojskowego i amunicji do Rosji. Ciekawy klincz. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Ale powiedzmy sobie wprost, Maciek, Chińczycy wcale nie chcą dostarczać tego sprzętu wojskowego do Rosji. Nie chcą stać się zbrojną stroną tego jakby konfliktu, tak? Czyli nie chcą właśnie pokazać tego, co robią, właśnie iść na taką udrę, no chociażby ze Stanami Zjednoczonymi i z Europą, która tą broń dostarcza. Im Ale to jest, jest coś, czego niepotrzebne. chcą. Jest coś, Znaczy, czego chcą, a o jak czym myślisz, powiedział... nowego w ogóle chyba, prawda? W brońcie Boże, żeby dostarczyć coś, co byłoby ich technologią. Więc tylko ten stary złom. A tego starego? Ale oni nie mają żadnego interesu w tym, żeby dostarczyć tam broń, nawet starą broń. Oni nie chcą Tu być się zgadzam. stroną. No ciężko być później, dostarczając broń Rosjanom, ciężko później prowadzić rozmowy pokojowe, tak? I tu jest stały też jakby pies pogrzebany. Natomiast mnie ujęło we wcześniejszej, Maciek, twojej wypowiedzi, powiedziałeś zdanie, że Chińczycy są w stanie łatwo wpłynąć na Rosję, żeby tą wojnę zakończyć. To nie ja to powiedziałem, to Mateo, To ja powiedziałem. Ja się bym z tym nie że zgodził, jednym bo telefonem. no słuchajcie, no to jak Putin ma zakończyć tą wojnę? Ja bardziej patrząc, analizując to, co mówi rosyjska propaganda i jak te wiadomości są sterowane, jednocześnie to, co mówią politycy rosyjscy, ewidentnie oni mają już dość tej wojny. Pytanie jest tylko, jak ją skończyć. No cóż, zamienić Putina w cyborga, tak? Ale ja wam powiem, o co mi do chodziło. dołu? Ja wam powiem, o co mi chodziło. Chińczycy mogą powiedzieć gaz stop, ropa stop, wysyłka towarów od nas do was stop. Jak długo Rosja będzie w stanie cokolwiek kontynuować? Będzie jeszcze. Oni są nieobliczalni pod tym względem. Tak, znaczy to akurat bym się z tym zgodził, że Oficer prowadzący widzi. Tu, gdzie my musimy mieć interes ekonomiczny, Rosja ma inny interes, a jako państwo totalitarne jest w stanie ten interes zamieniać na różne inne elementy, chociażby... Ale z czego będą budowali te czołgi? Znaczy nie, moment. Chyba sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak to wygląda. Jeżeli No właśnie. Chiny by zatrzymały dostawy maszyn, komponentów, po prostu by zatrzymały, no to myślę, że można by liczyć w tygodniach kolaps całej gospodarki rosyjskiej na ten moment. Dokładnie. Ale jednak tygodnie, a nie od razu.
No ale no, Wiesz, nie nośna była. Śmieje No. się, śmieje. Nie no, coś w magazynach mają, tak, no wiesz, natomiast no to byłby bardzo szybki proces, o tym sobie będziemy mówić, bo ja na przykład nie zgadzam się z tobą, bo ty mówiłeś o tym, że Rosja postawiła teraz na Indię. W tym, że ten jako hub handlowy Ale to jest podpisali nieprawda. umowy z Indiami. Tak wynika nie. z dokumentów. Nie, ale poczekaj, bo mówimy jak gdyby dwóch rzeczach. Rosja jest uzależniona od Chin pod wieloma względami, o tym będziemy mówili w części gospodarczej. I powiem, ja to mówiłem wielokrotnie, natomiast od Indii nie jest uzależniona, jedynie jest uzależniona od sprzedaży taniej ropy z dużymi dyskontami do Indii. Natomiast Tak. w drugą stronę, jeżeli spojrzysz, to, to wysyłka towarów z Indii do Rosji w 2022 i obecnie spadła. Tam są głównie wysyłane leki, no i tam trochę jakichś innych rzeczy, natomiast mamy spadki. A w przypadku Chin, no to jest w ogóle Wszystko jest brane. wszystko, Prawie tak? 50% już importu. 50% masz ten, a więc z tego punktu widzenia, jeżeli na przykład mogę się zgodzić, jeżeli by Rosja odcięła Indię, no to płakałaby, ale by sobie poradziła. Ale podpisali umowy właśnie na gaz, ropę i węgiel. Tak, Głównie ale na gazu Indię. nie mają jak dostarczyć, węgiel cały czas dostarczali i to jest zwiększenie. Ropę też dostarczają dużo. A dlaczego podpisali? No znowuż dlatego, że Hindusi żądają tych dyskantów, a tu chodzi o podpisanie długoterminowych, a w długoterminowych możesz zawrzeć lepsze warunki, tak? I to. A Rosji jak gdyby też chodzi o to, żeby się zabezpieczyć, no i wiesz, a nie sprzedawać, szczególnie teraz na spocie, bo o tym sobie będziemy mówili, bo na spocie za moment będzie może być bardzo poważny problem z cenami. Tak więc chodziło mi po prostu o to, że gdyby Chińczycy wstrzymali wysyłkę i wstrzymali kupowanie, to tak naprawdę za miesiąc, dwa nie mają czym płacić pensji. Znaczy, Ale wiesz, Rosjanie się wściekną. To pamiętaj o jednym. To nadal Dziękuję. nie jest kraj, który tam sobie zrobi ruki paszwam. Uderz w mentalność rosyjską i to jest tak samo jak Chińczycy patrzą na wiele rzeczy. To znaczy nieważne skutki, jesteśmy wściekli i prawda, mamy zareagować, bo już koniec, nie to, że koniec mocarstwa, ale w ogóle wtedy ta smuta to będzie niczym nawet do 1612 patrząc. Ale nie można Więc- ugryźć ostatniej ręki, która cię karmi. Okej, Ostatniej. nie można, ale można zrobić, prawda, kolejny samobójczy atak, hurra. Oczywiście, że wtedy trzeba, bo to tak, wymień władzę na Kremlu i nie doprowadź do rozpadu wewnętrznego, bo jeśli doprowadzimy do takiego napięcia, to naprawdę część regionów pójdzie na interesy chińskie, części regionów będą jacyś tam turbopatrioci, nastąpi wewnętrzny rozłam, głęboki rozłam w samej Federacji Rosyjskiej i się zacznie Chińczykom kompletny bałagan na północy. Ostatnia rzecz, której potrzebują do szczęścia, ponieważ cała zabawa polega na tym, żeby było tak jak za dawnych mongolskich czasów. Jeden naznaczony przez Hana człowiek pilnował całego zoo i odprowadzał określony trybut. Ale to koresponduje ze słowami Marcina z vloga ostatniego u mnie. Gdyby realnie świat zachodni zrobił zero jakiejkolwiek sprzedaży do Rosji, to już byłaby potężny ubytek czegokolwiek, tak samo bez kupowania. Zrobiłyby to samo Chiny, no to wtedy już naprawdę dramat kompletny i smuta przy tym byłaby i tak okresem dobrobytu. Ale masz wariata, który zacznie się zachowywać jak Kim, któremu przyciskano problemy z żarciem. to I nagle, właśnie- prawda, atomówki fruwały. Tak. To jeszcze pozwolę sobie zabrać głos, bo ja się zgadzam jeszcze raz z Matiem. Jeżeli Chiny odcięłyby Rosję w jakiś sposób handlowy, to Rosja sobie nie poradzi obecnie. No to jest jak gdyby konsekwencja nawet ostatnich decyzji. Na przykład kwestia juana, wielu jak gdyby rzeczy. Jeżeli Europa i Stany Zjednoczone przestałyby zupełnie handlować, to co mówił Marcin, to Rosja by sobie poradziła. I to jest właśnie ta różnica na ten moment i chyba też tego cały czas gdzieś tam może nie do końca się też na Zachodzie rozumie, albo już się rozumie, ale nie wszyscy. Dlaczego? No dlatego, że cały czas się wydaje, że no kolejne jak gdyby sankcje i takie zwiększenie cokolwiek przyniesie pod względem tym pokojowo-wojennym, to nic nie przyniesie, oprócz tego, że osłabi
Rosję, tak? No bo wiadomo, że każde sankcje osłabiają. Natomiast wprowadzenie takiego całego zakazu w tym momencie jedynie spowoduje jakąś większą Ale Kreml wściekłość. chyba, Paweł, ale Kreml też to już chyba wie doskonale, bo Moim jednak zdaniem no, też wiedzą, tak. Znaczy, Jakby się to do końca zrobiono nie pół zgodzę, roku bo jeżeli- temu, czy rok temu, to tak, no bo to by było nagle, tylko to trzeba byłoby zrobić tak szokowo. Po pierwsze, nie wydaje mi się, że to jest w ogóle możliwe, żeby szokowo Europa i wszyscy powiedzieli, dobra, odcinamy wszystko i tak dalej, żeby tu znaleźć konsensus. Druga rzecz, no byłyby jakieś problemy, natomiast... czy musieliby nie to takie- zrobić, gdyby Putin użył jakiegokolwiek nawet najmniejszego ładunku? No na przykład, To, tak, co ale dali wiesz, Chińczycy, ze skutkiem dla Chin też bardzo ciężkim, odcięcia tego wszystkiego, bo Ale wtedy słuchajcie, wszyscy by musieli. Jeżeli spojrzymy na Rosję, tak naprawdę, my cały czas mówimy Europa, Chiny. Mówmy szczerze, Rosjanie są już krajem podzielonym handlowo. Widać to również w ich problemach z gazem czy z ropą, gdzie ewidentnie no, ta część, powiedzmy, europejska Rosji była mocno powiązana biznesowo z Europą, technologicznie również. Natomiast część ta wschodnia ewidentnie była powiązana z Chinami. I to nie jest tak, że ci Chińczycy będą w stanie i w ogóle zastąpić, nie wiem, technologie maszyn górniczych kupowanych na zachodzie, między innymi w Polsce, do rosyjskich kopalń, wstawić tam od razu swoje maszyny. Jest to też proces. Znaczy, myślę, że ten szok nadal byłby tak naprawdę możliwy. To, że Chińczycy mogliby skorzystać i zastąpić to jest oczywiście tak. Natomiast ja za to się nie zgodzę. Znaczy, mi nie pasuje teoria, że Chińczycy są dzisiaj w stanie na przykład zagrozić w imię pokoju na Ukrainie, zagrozić odcięciem Rosji, że w ogóle odetną ich od handlu. Mówmy szczerze, oni też tej Rosji potrzebują. To nie jest też tak, że oni bez tej ropy tam sobie poradzą. No, oparli część biznesu swojego, bez swojej produkcji jest oparta na tych surowcach, które kupują z tej Rosji. No jak w każdym wielkim państwie. Jaki Chińczycy mieliby interes odcinając Rosjan od kupowania chińskich produktów? Jaki? Nie. Nikt nie mówi, że mieliby interes, tylko bardziej była dyskusja, czy to jest możliwe i tutaj się z tobą chyba zgodzę, że Chiny, zresztą to nie jest jak gdyby po chiński, znaczy w sposób ten chiński. Tak, to nie jest w chiński sposób. No, tak, oni robią interesy Tak, Oni to mają to było interesy. założenie teoretyczne. Teoretyczne, tak, więc może tak. Zgadzam się, no większe by były straty niż zyski. Nie po to uzależniają Rosję teraz, żeby ją nagle odcinać, nie po to chcą instalować następnych oligarchów, którzy są, nie po to otwierają oligarchowie spółki joint venture z Chińczykami obecnie, nie po to mają ułatwienia w otwieraniu w chińskich bankach swoich depozytów i tak dalej, nie? To jest oczywiste, natomiast to chyba było tylko takie, Mati rzucił teoretyczne założenie, że faktycznie, jeżeli by im bardzo zależało, nie wiem z jakiego powodu, ale jeżeli by im zależało, to mogliby to zrobić, tak? I by to zadziałało moim zdaniem. Chińczycy przecież korzystają na tym, że to się przedłuża i Rosja coraz bardziej się zadłuża i jest odcinana od tych łańcuchów dostaw i tak dalej, więc dla nich to jest dobry biznes. Tylko Jasne, on no się nie dokładnie. równoważy ewentualnie z utratą rynku europejskiego, bo co powiedział Marcin, że nie obejdą się, bo w relacjach gdzieś tam handlowych Rosja jest dla nich którym? 12? Paweł? Partnerem? 10? 12? Dalej, no to jak gdyby Odległy temat, nie? Kilka procent. Tak, dokładnie. No, handel Chińczyków ze Stanami Zjednoczonymi, z Europą to jest tam skala Jest dużo ważniejszy, tak. Tak, no to jest 600 parędziesiąt miliardów rocznie, a z Rosjanami bodajże koło 50, więc no, skala biznesu jest zupełnie inna. Znaczy, to ja wam dam porównanie. Handel Rosja, pomimo tego, że teraz stanowi 50%, znaczy tak, Chiny są numerem 1, to jest około
na ten moment około, mówi się o przekroczeniu teraz tych 200 miliardów dolarów w tym roku i oni przekroczą, moim zdaniem tam będzie nawet z 250. Natomiast no to jest Wietnam, Malezja, tak? To jest jak gdyby ten poziom, tak? No jakby żebyście sobie zdawali, a więc jak gdyby no dla Zrezygnować z Rosji to tak jak odciąć Malezję, nie? no, byłoby bolesne dla Chin. No nie chcieliby tego robić, nie? Po co? No ale nie wpłynęłoby to jakoś silnie na Do ich gospodarkę. przeżycia. Do przeżycia, tak. A Mnie odwrotnie bardziej nie. interesuje wasze zdanie. Jak Rosjanie, gdy załóżmy, że ci Chińczycy mówią, dobra, Putin, kończ tą zabawę, już kończymy tą wojnę. Jak Rosjanie mają zakończyć tą wojnę? Jak? Znaczy, ja nie Tu jest widzę- pojęcie ja honoru cały ważne, czas, w którą no. stronę im się rozbuduje. Co No mogą, a wiesz, czego nie mogą stracić. No wiesz, no oni chyba na tym honorze się tylko opierają, nawet te przecieki tych kontrolowanych tych rozmów oligarchów, to chyba tam się jeszcze, tam w ogóle się to państwo trzyma tylko i wyłącznie chyba już teraz na honorze ich. To ja w mam kwestii jakby funkcjonowania tego wojennego. I oni chyba tylko dla tego honoru na razie kontynuują tą wojnę, bo kosztuje dużo, rezultaty żadne, armia rozbita, więc mit Wielkiej Armii Rosyjskiej już upadł. Oczywiście ona jest jeszcze jakoś tam silna i pewnie wiele silniejsza od przeciętnej armii gdzieś tam europejskich pojedynczych krajów. Natomiast no, same kłopoty z tą wojną. Pytanie jest tylko, jak oni mogliby ją skończyć? Ja często słyszę to pytanie, widzę jakby też no, to, że no, zaczyna ich uwierać ta wojna, tylko myślę, że chyba na samym Kremlu nie do końca wiedzą, jak ją skończyć. Znaczy, Ale oczywiście jakby wygrali, to oni by, jakby Ukraińcy padli, no to by byli najszczęśliwsi, bo by wygrali tą wojnę, tak przysłowiowo. Tylko pytanie, jak się przegrywa i jak się z niej wycofać. O. No to No, nie najlepszy nawet- sposób Ale to jest powiedział, no, mówmy. zniknięcie Putina. No właśnie, to winny chciałem całej powiedzieć, że wojny. telefon nie będzie do Putina, tylko do kogoś, kto ma zdjąć Putina. I Wiesz, ale parę mądrych głów zadało dobre, fajne pytanie. Kto będzie Czy gorszy? kto będzie gorszy? Czy aby na pewno znajdzie się taki, który będzie lepszy od tego. A popatrz, Nawalny ma teraz dodatkowy zarzut o terroryzm, więc albo go kompletnie zutylizują, albo wręcz przeciwnie, będzie mega bohaterem za fałszywe oskarżenia obecnej władzy. Więc to wiesz, na dwoje babka wróżyła. Ale panowie Wiesz co, obecnie porównują poddać Putina się. do Hitlera, więc gorzej chyba ciężko będzie wybrać, prawda? Nie no słuchaj, poddać się Rosjanie nie mogą, to fakt. Pytanie na ile rzeczywiście, bo Chińczycy mogą im zaproponować, no co, Honorowe pokój za samobójstwo ziemię nie da Putina. rady, pokój za ziemię nie przeskoczy. Może być teoretycznie tak, że Chińczycy zaproponują, że Rosjanie muszą się wycofać do status quo 2014 z demilitaryzacją Krymu, co będzie bolało, ale powiedzmy pod hasłem, że no, ktoś musi potem odbudowywać tę Ukrainę, a prawda, inaczej się nie da. Nie wierzę w Kto ma demilitaryzację płacić za Krymu. odbudowę No, Ukrainy? więc Czy ten, kto Rosja płaci, będzie ten miała wymaga. zapłacić? Nie łudźmy się, że Rosja będzie miała cokolwiek do zapłacenia. To jest kwestia tego, że jeszcze na upartego Rosjanie byliby gotowi się wycofać do tej linii demarkacyjnej z 2022 roku z trudem, ale tak zniszczyli Donbas, że tam w zasadzie nie ma szans, by ktoś to zainwestował, to będzie czarna dziura, a ludzi wybili w czasie wojny w taki sposób, że tam się szykuje katastrofa humanitarna chyba niedługo. Ale właśnie no, kluczem jest jedno, że nie wycofają się do granicy 2014, bo pytanie jest jedno. Owszem, Ukraina chce odzyskać całe ziemię, bo taka jest narracja oficjalna, ale w ogólnym przeliczniku, czy im to się kalkuluje, biorąc pod uwagę stan tego obszaru, który w 2014 Rosjanie zabrali? Kto tak naprawdę wyłożyłby nieprawdopodobne pieniądze, to raz, i dwa, jakimi siłami udałoby się
wyrównać tą wrogość, absolutną wrogość pomiędzy tymi dwoma obszarami, czyli tym Donbasem ukraińskim i tą częścią Donbasu rosyjskiego, bo to jest, nie wiem, czy to jest do zasypania, biorąc pod uwagę straty, które tam poniesiono. Znaczy, wiesz co, Daniel, ja myślę, że kluczowy jest korytarz, bo i o to się chyba cały czas wszystko toczy, bo jeżeli Rosjanie oddadzą ten korytarz, no to ten Krym znowuż no, ma szereg problemów. Nawet Ale jeżeli... Ukraińcy w życiu nie pójdą na to, żeby był jakikolwiek korytarz. No To właśnie. jest jedna z niewielu rzeczy. Oni odstawią jest- tą resztkę Donbasu, ale tu nie odpuszczą. No tu nie odpuszczą. Natomiast no można sobie jednak wyobrazić, że wiesz, Putin zostanie kimś innym zastąpiony. Wewnętrznie powie się, że teraz się wycofujemy, żeby w przyszłości zaatakować. I jakiś rozejm, być może nawet niepokój. Chcesz jakiś powiedzieć, rozejm że będzie powstanie. tak jak z Gromowem, który by jechał przez ten most w Afganistanie? Będzie tak zasuwać resztka armii rosyjskiej przez most krymski? No wiesz Ale jakby co, zabrakło Putina, to się da zrobić. To się jak da właśnie zrobić. zabraknie, no to wtedy tak, no bo i będzie Tylko kto ogłosi te hasło, bo to będzie pocałunek śmierci. No tak, Dlatego też. kto ogłosi, że się wycofujemy. To jest Patruszew oczywiste, tak. będzie musiał jako najbliższy współpracownik. Słuchajcie, no na pewno nie będzie ani Duma? Pieskowa, ani Miedwiediewa, Zmuszą ani Dumę do nikogo innego. ogłoszenia tego, żeby rozłożyła się odpowiedzialność? Słuchajcie, ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz, bo Zobaczymy. przecież powiedział... Znaczy zakładamy znowu, że jakby już ten scenariusz, że Rosja przegrywa. Natomiast, no dobra, ale na No przykład... ale z jakiegoś do- innego chyba w tym momencie nie można, nie? A może lepiej właśnie, a może lepiej przegrać dla Rosjan militarnie, wojskowo. Powiedzieć, że nie mieliśmy wystarczających sił, żeby pokonać Ukraińców i wycofać się z tej wojny. NATO. Oni powiedzą, NATO, że NATO. NATO, dokładnie. Może to jest... Walczyliśmy z całym światem i tym razem nie daliśmy rady. Przegraliśmy. Ups. I ale- musimy zrobić krok w tył. No Tak, może to jest strategiczne rozwiązanie. wycofanie. Słuchajcie, ale przecież powiedział wyraźnie Prigorzin, nie wiem na ile to powiedział specjalnie, czy niespecjalnie, czy powiedział to, bo tak Że chciał cele powiedzieć. osiągnęli. Tak, żeby zakończyć wojnę i powiedzieć społeczeństwu, że cele operacji specjalnej zostały wykonane, a jak to Ale właśnie jakie Daniel mi kiedyś powiedział ostatnio je na znam. rozmowie, że każdy, jeżeli znajdzie się temat, to się propagandzie uda każdy temat Nie, przekazać oczywiście, że oni społeczeństwu. wszystko tam... Więc słuchajcie, problem operacji specjalnej zawsze się ubierze w jakieś barwy tak, żeby powiedzieć, że zostały to osiągnięte. Zadaliśmy straty, walczyliśmy z NATO, przegraliśmy. Nie będzie słowa przegraliśmy. Myśmy stawili opór całemu NATO i nas nie pokonali. Ale A zakończyliśmy wojnę tylko dla dobra ogólnego, Prigorzyn to ogólnego powiedział- świata. wszyscy dobrze, Martin, wiemy o tym, że Rosjanie dzisiaj chcieliby zakończyć wojnę na tym status quo, który jest. Mają te tereny, robimy linię demarkacyjną, mają dostęp do Krymu, mają tam Donbas prawie cały i Ługańsk prawie cały. Pies go trącał te parę kilometrów i oni by chętnie to zrobili. I oni by chętnie to już zakończyli, bo ich ta wojna też zaczyna uwierać. Tylko, ale tutaj w tym układzie oczywiście Ukraińcy na to nie pójdą, bo to Właśnie. w ogóle dla świata będzie oznaczało, że ta wojna jest przegrana i jest wygrana To ciekawe, jeżeli Rosja. Chiny mają odegrać swoją rolę, to też na to nie pójdą. Słuchaj, Marcin, zgadzam się z tobą, że tak by było najlepiej, żeby oni zamrozili, nie zakończyli wojny, zamrozili konflikt. Bo dla nich najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy to jest zamrożenie konfliktu Tak, i tak. przejście do takiego status quo. Czyli my mamy to i co mamy i teoretycznie możemy was nękać gospodarczo, jak to robili. I pokazał się fajny wykres na Twitterze, nie wiem, czy nie Mateusz go dawał, odnośnie jak wzrastała gospodarka ukraińska z tymi skokami do dwóch krajów chyba dodatkowych, tam było, znaczy było więcej krajów europejskich, ale też i gospodarka ukraińska tam dochodziła do bodajże 2010 200 miliardów budżetu, spadek, później 2014 spadek i później mamy właśnie wybuch wojny i z tych powiedzmy 200 miliardów znowu mamy spadek. To nie ja. Ale widziałem na Twitterze na pewno gdzieś... Ale to gdzieś u nas żeśmy to dawali, pokazując, co się działo z PKB i budżetem. Tak, dokładnie. I dzisiaj z perspektywy tego, jakby Rosja chciała to zakończyć, pewnie, że ich to uwiera, bo okazało się, że ich możliwości
nie są takie. Po drugie, to co się stało na tyłach, ile sprzętu pokradziono, ile silników poznikało, dzisiaj pokazuje, gdzie oni naprawdę mają problem, którego nie dostrzegali, bo wszystko w papierach się teoretycznie zgadzało, tak? I dzisiaj z perspektywy tego, co i tak Marcin powiedziałeś, no, zamrożenie konfliktu, wyjście z tej wojny, to co profesor też mi powiedział, propaganda zawsze znajdzie wytłumaczenie do każdej sytuacji, bo taka jest jej rola. Ale I społeczeństwu też, zawsze się pokaże. pamiętajmy też o tym, że tak wielkie siły zbrojne, tak dobrze, coraz lepiej wyposażone, jak obecnie są siły ukraińskie, pozostawione w stanie tego zamrożenia, to jest dla samej Ukrainy niebezpieczne, ale także być może mogłoby mieć jakieś złe konotacje dla sąsiednich krajów. Bo gdzieś ktoś mógłby szukać odrobiny kompensaty, na przykład na kierunku właśnie Naddniestrza, niepotrzebnie antagonizując tam i tym podobne. Więc myślę, że nawet Europa wolałaby, żeby doszło do istotnego zmniejszenia potencjałów obydwu stron w postaci jakiejś bitwy w najbliższym czasie tak dużej, która by zredukowała obydwie strony. Maćku, jeżeli mogę, przepraszam. Martin, Paweł się zgłaszał pierwszy, niech Dobrze. odpowie i potem ty. Ja mam takie wrażenie, że to, co mówił Prigorzyn, było dosyć istotne, nie dlatego, że on to mówił, tylko dlatego, że został wysłany jako taki balon próbny, w mojej ocenie, przez reżim lub osoby, być może nie przez samego Putina, no ale przez jakieś osoby, które gdzieś mają wpływ na rosyjską politykę realny. Po co? Po to, żeby zaproponować pewien scenariusz, zobaczcie, jak zostanie to odebrane. Czyli scenariusz, że ogłaszamy koniec operacji specjalnej i w tym momencie przechodzimy do obrony. I teraz już walczymy z całym NATO, tak? Walczymy z całym NATO. Będzie łatwiej jednak nam się bronić niż atakować. Już nie chcemy zdobywać żadnej Ukrainy, tylko chcemy obronić nasze ziemie, które przecież włączyliśmy, tak? No bo były te referenda. No i teraz będziemy walczyć o to, żeby to jak najdłużej wydłużyć i żeby zmęczyć faktycznie wtedy Europę i Chiny, mówiąc, ale słuchajcie, my przecież już chcemy pokoju, tak, chcemy podpisać, tak, chcemy tylko te nasze ziemie, które no są przecież już nasze, tak, no bo było referendum, ludzie tak zadecydowali i na tej karcie grać po to, żeby i cały czas zmiękczać Francję i cały czas zmiękczać Europę Tak, ale i Paweł, Niemcy. popatrz, że masz te ziemie, które są nasze, a które okupuje Ukraina. Boli. Ale o których mówisz? A No, nie, ale to wiesz, to i oni tak ale, w Rosji nie będą słuchaj, kojarzyć. ale papier jest papier, no to musieliby Ja przegłosować, wiem. że już to nie są z powrotem rosyjskie ziemie. No tak, ale to trudno, walczymy cały czas z NATO, ale bronimy się i wiesz, jeżeli teraz i oni mogą teraz liczyć, że wiesz, jeżeli i pewnie NATO właśnie liczą, że ta ofensywa ukraińska zatrzyma się w którymś momencie, tak, jeżeli będzie, no i wtedy oni będą mówić, no zobaczcie, przecież to jest bez sensu, tak, chodzić wszędzie, przecież my chcemy pokoju, chcemy już zakończyć tą wojnę i będą wtedy odwrotnie, tak, będą jeździć do Paryża, do Pekinu, mówić, że oni chcą pokoju, tylko dajcie nam ten pokój, Ukraińcy nas atakują, a więc przestańcie im wysyłać broń. No ale chcecie mieć No, pokój, to ale to zgodźcie się Martin na teraz. układ chiński na przykład. Jedna sprawa, dobra Paweł, ale to prosta sprawa, to wycofajcie się z naszego terytorium, Ale to które już, najechaliście. no ale było referendum, wiesz. Ale to nie chodzi Ale o referendum, pamiętaj, że Xi bo powiedział, że pamiętaj, nienaruszalny jest to. dokładnie. To jest te 4 punkty Xi podstawowe. Dokładnie. Mówią, nienaruszalność granic przez integralności kraju, tak? Ale teraz wracając do tego, co Maciek powiedział wcześniej, bo przypomniał mi się, bo mówiłeś o utrzymywaniu sił zbrojnych Ukrainy na tak rozbudowanym poziomie, co jest niewymiernym, jest to wymierne, bo to będzie kosztowało sporo To jest nadmierne budżetu, obciążenie. tak, budżetu Ukrainy i przez ile lat ten budżet może wytrzymać takie sumy na utrzymywanie tak rozbudowanych sił zbrojnych, które muszą pilnować. Mówi się, że miejsce Ukrainy znajdzie się w NATO po zakończeniu wojny. Na ten moment nikt z nas nie wie i nikt nie wie tak naprawdę, kiedy ta wojna się skończy, to raz. Wracając do tego, co powiedziałeś, Maćku, odnośnie tego, że mając taki potencjał można szukać gdzieś upustu na innych odcinkach. Przypomina mi się pierwsza wojna bałkańska, proszę sobie przypomnieć, co się stało, gdy walczono przeciwko Turcji i co zrobiło się później z Bułgarią podczas II wojny bałkańskiej,
gdzie zaatakowały je te same kraje, z którymi teoretycznie miała sojusz albo walczyła. I co się stało później z Bułgarią? Czyli nie kreślmy scenariusza dla Ukrainy typu bułgarskiego, bo na pewno Ukraina nie będzie chciała być postrzegana jako agresor w tej sytuacji, bo wie dobrze, że jeżeli zostanie tak potraktowana, to tą sytuację może wykorzystać Rosja i nie będzie już miała wsparcia Zachodu. Ona po prostu wtedy zniknie. Ale ktoś może tak przedstawiać zagrożenie potencjalne ze strony Ukrainy, co na pewno miałoby miejsce. No na pewno, pamiętajmy o jeszcze Białorusi. No i Naddniestrze oczywiście też, tak. Dobra, To bardzo ciekawe jest, jakie plany ma Xi rzeczywiście, jak chce ułożyć te puzzle, bo bez wątpienia Chińczycy mają swoje własne wykrojniki, jeżeli chodzi o ten obszar. Na razie ich nie ujawniają, bo czekają, jakie będą efekty, ale A co byście jeżeli... Przepraszam, mów. Nie, Przepraszam. po prostu, bo mówię, no, bez tego my się nie dowiemy nic. A obstawiam, że Chińczycy nie będą chcieli do samego końca ujawnić, co tak naprawdę chcą osiągnąć. Co byście powiedzieli, jeżeli by się okazało, że na przykład propozycja Chin, która padła, bo nie tego wykluczyć oczywiście nie możemy, że ona w czasie tej rozmowy padła i taka propozycja mogła mieć miejsce, że wracamy do granic z 24 lutego, tyle, że Krym zostaje zdemilitaryzowany pod kontrolą Rosji i Donbas zostaje zdemilitaryzowany i wycofane stamtąd są struktury Rosji, natomiast autonomia, czy ewentualnie nawet jakieś nawiązanie do porozumień mińskich będzie wdrożone. A kto utrzyma Donbas? No Chiny. Nie w życiu, po co im to? To akurat ostatnie miejsce, które chcieliby... Przepraszam, to może inaczej, nie utrzymać. Chiny, tylko damy to na barki ONZ-u. Niech się wykaże. No, to wtedy ONZ będziemy to mieli już chyba nikt nie wierzy. koszmar na miejsce. No, słuchajcie, nikt nie wierzy, ale no coś trzeba będzie wymyślić, tak? To, co jest pod ziemią w tym Donbasie, jest interesujące, ale potrzeba spokoju, żeby móc do tego sięgnąć. I z powrotem No i- ludzi, bo tam I wyludniło ludzi się na i myśl. odbudowanie ludzi. całej infrastruktury, można powiedzieć, w większości przynajmniej. No. Myślę, że powrót i jakaś próba uregulowania tego na zasadzie tych porozumień mińskich, jednocześnie z wycofaniem się do statusu przed lutym zeszłego roku, to też jest mrzonka. Znaczy to nie, po pierwsze, porozumienie mińskie widać, że raczej spowodowało, że mamy wojnę i było tylko opóźnieniem tej wojny. Tak naprawdę. Natomiast wycofanie się do statusu, no i co dalej z Krymem, nadal odcięty, bez możliwości połączenia lądowego. Chiński ośrodek Co teraz wypoczynkowy. co teraz z tym zniszczonym tak naprawdę Donbasem i przemysłem, który tam był, z tymi podzielonymi ludźmi i jeszcze tym większym tarciem tych mniejszości czy tych społeczności, to w ogóle to chyba akurat nie jest rozwiązanie. Znaczy, No to ale myślę, czemu? że też Popatrzmy- wszyscy go pogrzebali. Marcin, popatrz na historię naszą historię Górnego Śląska. Popatrz na pierwsze powstanie, Ja, to drugie, nie trzecie. zrównano go tak. Nie, oczywiście, że nie, ale też ludzie żyli między sobą podzieleni granicą. No, Ale to nie jest kwestia granicy. Wyobraź sobie, że przez 10 lat w strukturze Śląska zabijają się wszyscy wzajemnie i równają z ziemią rodziny i tak dalej. dokładnie. Panowie, dobrze, tak. płyniemy, a jest jeszcze jeden punkt Maćka, a mamy 10 minut. Dobra, to nie drążmy. Dobrze, ostatni. Pekin będzie chciał zawieszenia walki, zamrożenia terytorialnego. Większość z tego omówiliśmy, ale na razie wyraźnie nie ma planu, jak wyciągnąć z niego korzyści dla siebie. Jak wyraźnie powiedział Xi, w sprzyjających okolicznościach Pekin spróbuje mediacji. Na razie udało się Żeleńskiemu utwierdzić Xi we wrażeniu, że Pekin powinien się jednak trzymać nieco na uboczu, pomimo działań propagandowych, pokazując przewodniczącemu marchewkę w postaci współpracy gospodarczej. Współpraca gospodarcza, jak Rosja powie, że nie wycofa się i nie pozwoli na to, żeby eksplorować te złoża naturalne, które są w rejonie zainteresowania, się nie uda. Więc najpierw musi Pekin spacyfikować Rosję w takim stopniu, żeby to w ogóle było możliwe, bo prostą współpracę gospodarczą w oparciu o ziemię, kupowanie ziarna, to jest żaden problem.
te ważniejsze rzeczy, ciekawsze, łącznie z transferem technologii, silników lotniczych, silników rakietowych i tak dalej, bo na tym bardzo zależy Chinom, to jest inna rozmowa i trudniejsza. Okej, chce ktoś dodać w tej kwestii? tej kwestii tylko jedno, że tak naprawdę wracam do tego. Chińczycy mają puzzle, wiedzą jak je ułożyć. Obstawiam, że kilka pudełek. Natomiast bez wątpienia jeszcze nie dostały wystarczająco interesujących propozycji lub też czekają i tutaj paradoksalnie czekają na zmiękczenie obu stron, to znaczy i Ukrainy i Rosji. Chociaż Rosję już sobie zmiękczyli, być może czekają na zmiękczenie Ukrainy, a być może zastanawiają się, jak właśnie ułożyć model bezpieczeństwa Ukrainy, akceptowalny dla Europy, po to, by Europa czuła wdzięczność, a jednocześnie Europa mogła, powiedzmy, objąć opieką i militarną nie tylko Ukrainę, robiąc sobie bufor na Rosję, a z Chinami odbudowywać i odtwarzać ten obszar. To będzie podobny model jak ten, który będą musieli sobie Saudowie i cała reszta wymyślić, jak doprowadzić do stanu wolności Syrii. Ale wiesz, ten moment, kiedy Ukraina będzie bardziej podatna na negocjacje, nastąpi dopiero wtedy, kiedy będzie już pełnozakresowa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych i będzie się musiał Biden skupić na sprawach wewnętrznych, a nawet zapewnić i pokazać, że w sytuacji, kiedy tam już znowu jest bardzo poważna kwestia, że albo będzie podniesiony limit deficytu budżetowego, albo się będą znowu przewracać Tak. i będą lockouty, i będzie musiał przekierować znaczący strumień pieniędzy, skądkolwiek by nie były, z powrotem do gospodarki amerykańskiej. Więc to jeszcze chwilę potrwa, bo kampania oficjalna 2024, nie pamiętam, który miesiąc to będą te wybory, ale powiedzmy, że trzeci kwartał będzie momentem krytycznym tego roku, kiedy będzie musiał Biden się skupić już głównie na rynku własnym amerykańskim. Ale dla konfliktu ukraińskiego to jest kosmos przestrzenny, bo to starcie nastąpi w tym roku i w tym roku się rozstrzygnie. I od stopnia pata konfliktu po tej bitwie, bo nie sądzę, żeby to była wielka bitwa, prawie że jak na polach Gondoru, będziemy mieli do czynienia z rzeczywistym rozpoczęciem się nowego układu sił i interesów. Ale jak on będzie wyglądał, no to może lipiec, może sierpień coś będziemy wiedzieć, a może dopiero jesienią. Dokładnie, trzeci kwartał może być, to jest ostateczny termin, kiedy się najważniejsze rzeczy będą rozstrzygać. Jeszcze nie omówiliśmy jednego mocarstwa. Nas? Nie. Unii Unię- jako całości nie traktujemy. Dlaczego? No Bo właśnie- nie jest mocarstwem, jest konglomeratem polityczno-ekonomicznym, który ma w chwili obecnej swoje problemy, bo obniżyła się bardzo mocno na bazie Niemiec i Francji konkurencyjność gospodarki unijnej ze względu na wyższe koszty surowców energetycznych. 2. Kryzys przywództwa niemieckiego, ambicje francuskie i tu jest tygielek, w którym się wiele rzeczy teraz musi zrobić, a nawet do tego dodałbym zgłoszone poważne ambicje udziału w zarządzaniu Europą przez małe kraje, które weszły wraz z nami w tym samym czasie do Unii Europejskiej. Zaczęła to pani premier Estonii mówić o tym jawnie i to naprawdę zaczyna mocno rezonować. Europa Środkowa próbuje znaleźć właśnie swoje miejsce. Unia Europejska to nie tylko Francja i Niemcy. To też jest zlepek krajów na całym wschodniej linii z Rosją i nam zależy. No, ale to jeszcze zlepek, a nie konkretny No dobrze, ale organizm. coś się zaczyna kształtować i warto Słuchajcie. omówić jeszcze ewentualnie to. Ci sami Chińczycy stosują dokładnie politykę Donalda Trumpa akurat w rozmowach z krajami europejskimi, gdzie próbują grać na rozmowy z poszczególnymi pojedynczymi krajami, jak Francja, Niemcy i tak dalej, nawet nie traktując przedstawicieli Unii Europejskiej w należyty sposób, bo zdają sobie dokładnie z jednej rzeczy sprawę, tak samo jak gospodarka amerykańska, która oczywiście może się kopyrtnąć, natomiast ta sama gospodarka amerykańska i tak samo europejska przez rozwój technologiczny, rozwój nauki
i tak dalej, i tak dalej, jest w stanie znacznie szybciej się podnieść z kryzysów gospodarczych niż wszyscy inni. Czeka nas pewna, Chińczycy zdają z tego sobie sprawę, że czeka nas pewna gospodarcza dekapitalizacja, jakieś z powrotem gospodarki narodowe. Oczywiście to nie są gospodarki narodowe na poszczególne Litwę, Łotwę i Estonię, natomiast wręcz przeciwnie, Unia Europejska jako całość stanowi, i tu bym nie znaczy może to słowo dziwnie brzmi w stosunku do Unii Europejskiej, imperium, ale na pewno jest znaczącą siłą. To wręcz te pojedyncze kraje i nawet tak duże jak Francja czy Niemcy się nie liczą. Niemcy mają swoje, patrząc na gospodarkę niemiecką, Niemcy mają dzisiaj swoje problemy, wynikają one tylko i wyłącznie tak naprawdę z jednej rzeczy. Wynikają z olbrzymiego uzależnienia od surowców kupowanych z Rosji, których dzisiaj nie mają, dlatego mają tąpnięcie w gospodarce. Natomiast siła przedsiębiorstw niemieckich, zaawansowanie technologiczne, produkty, które produkują, jest na tyle duże, że są w stanie sobie z tego kryzysu w miarę szybko wyjść. I tak samo, a co dopiero jeżeli potraktujemy całość Unii Europejskiej. Jeżeli Chińczycy chcą rozmawiać z pojedynczymi krajami, żeby właśnie nie tworzyć konglomeratu państw Unii Europejskiej, to znaczy, że Unia Europejska ma pokaźną siłę. Dokładnie. Czyli jednak I- się boimy. No, Czyli oczywiście, jednak się że boją. tak. Tak. Oczywiście, że tak. No wiesz, chociażby patrząc na mechanizmy, tak naprawdę, na postawę, chociażby właśnie wobec Rosji podczas tej wojny były zgrzyty i tarcia, no ale mówmy szczerze. Gdyby nie tak Unia się- Europejska, to Ukrainy by już nie było. Dokładnie tym tak, momencie. znaczy wiecie, my się spodziewaliśmy, ja się przynajmniej spodziewałem, bałem się, że ta Unia Europejska będzie dużo bardziej skostniała i Był potrwa to strach, że znacznie się dłużej. rozpadnie na początku, że te interesy No będą ale- tak Tak, różnych dokładnie kierunkach. tak. Ale słuchajcie, to dokładnie tak. nie macie takiego, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że gdyby nie impuls Stanów Zjednoczonych, to Unia Europejska i tak by działała skostniale i działałaby biurokratycznie z opóźnieniem i pewnie trwałoby to zdecydowanie dłużej. Jednak naciski Stanów Zjednoczonych robiły swoje i to czasem było widać przy sankcjach, jak nakładali po kolei tam powiedzmy drugą, trzecią transzę sankcji, to impuls szedł przecież od Ameryki i Kanady, tak? Ale dobrze, ale teraz wyciągamy lekcję pewną. Nie, to oczywiście jak najbardziej, że Więc wyciągamy. jeżeli skończyłoby się tak, że Unia Europejska przetrwa, zerwie więzi, wywali agentów, oczyści się i koniec końców będzie bardziej zgrana, to będzie lekcja na przyszłość. Oczywiście, że Ale lekcja to na przyszłość. oznacza, że to nie będzie Europa ojczyzn, tylko Europa federalna albo jedna połączona bez tożsamości poszczególnych narodów i władz poszczególnych państw. Więc to byłby argument za ścisłą unityzacją Europy. Co, kiedy jest dobry biznes i dobry strach, to Europa się jednoczy, nawet jak się nie jednoczy. I tutaj rzeczywiście widać po tym, co się działo i co się dzieje, że możemy się tak, wszyscy będziemy się jeszcze spierać i tak dalej, ale interesy są tak powiązane, rzeczywiście tutaj udało się tak powiązać gospodarczo wszystkie kraje Unii Europejskiej, że nie można sobie wyciąć się z tego obszaru i robić co się chce. Trzeba w pewnym momencie, jak już rzeczywiście jest problem, grać razem, bo tylko wtedy to wszystko działa. To może być, nie musi być Europy już tutaj sfederalizowanej, wystarczy, że interesy będą tak sfederalizowane, że będziemy grali po prostu na siebie, czyli na Europę. Marcin, coś mówiłeś, ale masz wyłączony mikrofon. Bo myślę też, że i w Europie widzimy tak naprawdę to, że sami Europejczycy zaczęli dostrzegać, co znaczy wyjść z Unii Europejskiej, na przykład patrząc na Wielką Brytanię. I jak można tego żałować. Natomiast to, co ta wojna też spowodowała, to w gruncie rzeczy oczywiście to jest wbrew ich naturze i przyzwyczajeniom, ale myślę, że i Francuzi, i Niemcy zrozumieli, że znowu nie budujmy w Unii Europejskiej takich, nie stawiajmy na jednego czy dwóch liderów, tylko że Unia Europejska to też jest właśnie Litwa, Łotwa, Estonia, to są też Polacy, to są Czesi, Słowacy i tak dalej. Zgodzę się, że Amerykanie mocno tąpnęli na Unię Europejską i pewnie ruszyli jakby Europę,
Natomiast jestem święcie przekonany, że to nie jest tylko siła Stanów Zjednoczonych, ale to jest właśnie głos tych wszystkich innych krajów, które się odezwały, że my też jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Takich właśnie Litwy, Łotwy, Estonii. A poza tym okazało się, Czechów, że bez Słowaków. nich nie da się zrobić niczego, bo prawda, co z tego, że Niemcy byli och, ach i ech, jak się rąbnęło wszystko, to Niemcy okazali się bardziej zależni od wielu działań niż zyskiwali na tym. Zresztą to widać na wymianie gospodarczej. teraz. I to Zobaczcie, była dla co się- Niemiec przykra niespodzianka. Bardzo bolesna niespodzianka. Tak, dokładnie tak. Zobaczcie, co się wydarzyło, kiedy Litwini powiedzieli, że oni zamkną tranzyt do obwodu kaliningradzkiego. Kaliningradzkiego. I nagle się wszyscy zaczęli z tą Litwą liczyć. I nagle Niemcy, no dobra, ale to spokojnie. Poczekajmy, przedyskutujmy to, bo nie możemy aż tak stawiać wszystkiego na ostrzu noża, ale ten głos był usłyszany. I to Panowie, nie i w była tym Unia momencie Europejska, tylko należałoby Ja bym podsumować. Ja bym tylko chciał dodać, że popatrzcie się, jeszcze kilka lat temu było mówione o Europie dwóch prędkości, tak? A dzisiaj się okazuje, że Europa tak najlepiej dla własnej przyszłości, żeby była jedna. Tak, panowie, i Dokładnie. musimy kończyć, bo za chwilę mamy wejście na live'a, musimy jeszcze zrobić przerwę techniczną. Wydaje mi się, że poruszyliśmy w sumie wszystkie mocarstwa. Wszystko poruszyliśmy. Udało się płaszczyzny, zrobić to w czasie. różne płaszczyzny i powiem tak, wszystkim wam, tak jak tu siedzimy w chwili obecnej przed kamerami, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasi widzowie docenią to, jak różne się ścierały poglądy, bo tu nie było spijania sobie z dzióbków, tu była dyskusja, o to chyba wszystkim chodzi. Zapraszamy do tego, żebyście oglądali nas częściej. Każdemu z was tu obecnych dziękuję z osobna i nam wszystkim również. Jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania, komentowania, udostępniania tych naszych materiałów wspólnych, do subskrybowania obydwu kanałów, na których to leci, czyli i Kremlinka Show, i Kapitan Lisowski, do wspierania tych kanałów w dowolny sposób. I pamiętajcie, jeżeli ma być coś ciekawego, my wiemy, jak się do tego zabrać, żeby o tym rozmawiać. Pozdrawiamy, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Do widzenia. Dziękuję, Cześć. do widzenia. Do zobaczenia. Cześć. Jesteście? Halo? Tak. Jestem. To teraz co, nowy link będzie? No ja